Witajcie kochani, dzisiaj Amiga bez ściemy w terenie. Zapraszamy na kolejny wywiad. Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Jest 20 stycznia. Za oknem piękny, biały, zimowy dzień. Co można robić w taki dzień? No niektórzy być może pojadą na konkurs skoków do Zakopanego, a niektórzy pojadą na przykład do firmy amigowej do Bydgoszczy i z tej drugiej opcji skorzystaliśmy my. Także witamy z przepastnych pomieszczeń znanej firmy CS Lab. Witają Was serdecznie Remigiusz Remix Kolasa. Rafał Chyła. Jedziemy. I jedziemy odpytywać naszych gości. Oto szefowie i główni konstruktorzy tutaj z firmy CS Lab, najbardziej znanej amigowej firmy w Polsce aktualnie, czyli Szymon Paprocki i Andrzej Rogorzyński. Nie uczesałem się trochę, przepraszam. Zapraszamy. Możemy pokazać, na jakich maszynach pracujemy, na czym to jest składane. Oczywiście mówili jako hobby, bo tak naprawdę no, profil jest inny, ale tutaj na tych maszynach składamy właśnie i warpy, i inne wszystkie takie rzeczy. No, wszystkie nasze leżą produkty, tutaj po lutowaniu. One jeszcze muszą trafić na następny proces, czyli lutowania przewlekanego, uruchamiania, także jest co przy tym robić. No tym bardziej, że akurat warpy to też dość Wymagające karty. Dość wymagające, nie? Bo tutaj tak na pierwszy rzut oka może nie widać, ale tych elementów tej drobnicy tu jest kurczę bardzo dużo. Płytki też są w dość wymagającej technologii, także przy montażu, uruchamianiu i tak dalej, no jest kurczę sporo wyzwań, nie? Trzeba naprawdę tutaj dokładności. No na pewno. I montaż też dwustronny, top, bottom. Tutaj są na przykład położone tylko na razie z jednej strony, później będą z drugiej. Także no jest co robić przy tych kartach. Pokażę inne pomieszczenie, gdzie tak naprawdę one później trafiają do lutowania ręcznego jeszcze, nie? Teraz zapraszamy do pokoju zwierzeń. Tak. Tak. I każda karta później trafia tutaj i musi być ręcznie dokończana. Tutaj świstak siedzi i zawija w sreberka, nie? Tak na dobrą sprawę to mogę w przeciągu 8 godzin może z 8 kart polutować. Bo to jest jednak co robić. Trochę trzeba przejrzeć Jedna i na po godzinę, można powiedzieć. Dokładnie. To jest naprawdę tutaj. I to też nie jest jeszcze koniec, nie? Bo to potem jeszcze idzie uruchomienie i tak dalej, a przy uruchomieniu jeszcze potrafią jakieś tam niespodzianki. Cały cykl produkcyjny jednej karty to ile trwa? Nawet ciężko powiedzieć, tak kurczę, nie? Bo to jest też taki... Robi się takimi partiami, czyli na przykład ja robię ze 20-30 kart, wtedy daję to do Andrzeja, on to programuje, później to z powrotem wraca, wtedy informujemy klientów, że karta jest wstępnie uruchomiona, że możemy zacząć proces produkcji tej karty, czyli procesor, który przysłał, jest wtedy lutowany dopiero do tej karty i ludzie na przykład też się pytają, czemu na przykład nie mogą kupić karty bez procesora albo z podstawką. No są dwie rzeczy. Podstawka w Amidze 1200 i to wiedzą, że za wysoka jest po prostu. Radiator, który tam przychodzi, nie wejdzie pod klawiaturą, a miało być to zrobione pod standardową budowę, dlatego jest tak, a nie inaczej. A następna sprawa jeszcze gwarancyjna, że no samemu lutowanie tego to też nie jest takie... Nie każdy to potrafi, niektórzy umieją, wiemy kto by tam mógł zrobić, to spoko. Ale jeszcze chciałem coś wspomnieć, że karty nie mogę wysłać komuś, bo ja nie wiem, czy karta jest działająca. Dopóki ja nie wlutuję Motoroli, to ja nie wiem, czy ta karta działa. Bo tam jest wszystko podłączone pod ten procesor i dopóki tak naprawdę wszystko musi wstać, dopiero wtedy wiemy, że karta jest ok, nie? No to jest produkcja i tak siłą rzeczy mało seryjna, nie? Gdyby powiedzmy tutaj w grę wchodziły większe serie, gdyby to był jakiś taki
temat większy, no to do pewnych rzeczy inaczej się podchodzi, tak? Opłaca się gdzieś tam zainwestować, coś tam zautomatyzować bardziej i tak dalej. Ale przy tego typu produkcji, no to wiadomo, że no, tego typu inwestycje by się po prostu nie zwróciły. Nie? No Także tak. to jest taka bardziej. No, aczkolwiek też tam staramy się każdą kolejną. A ogólnie, powiedzmy, jeśli to nie jest tajemnica handlowa, to ile tych warpów już zeszło? Ja liczyłem, Nie to są będzie duże około ilości. ze 120-130 sztuk, bo jeszcze O. liczę z warpami 560. Bo tak naprawdę do 1200, no było 100 płytek, to zostało. Aczkolwiek tak naprawdę teraz dopiero od niedawna oficjalny sklep się pojawił, Tak. także trochę tych zamówień czeka na realizację, także Ale- troszeczkę ta liczba tych kart się na rynku Ale zwiększy, przypuszczam, że tutaj pewnie też Was trochę blokuje dostępność 60, czy po prostu... Znaczy nawet nie, znaczy Czy nas, popyt jest tak Na niski, razie bo dość wydaje mi dużo- się, że większy jest popyt. Na razie dość dużo ludzi się zgłasza, którzy skądś ten procesor po prostu mają. Aha, Nie? aha. bo jednak trzymali gdzieś w szufladach i naprawdę. Albo gdzieś tam no cały czas, okej, no są tam problemy i z tymi fejkowymi jakimiś tam podróbkami i tak dalej, no ale jednak jakaś tam dostępność na rynku jest i jak ktoś tam samozaparcia trochę ma, to ten procesor jest w stanie gdzieś tam No generalnie ja sobie- jeszcze będę o to pytał, jak już usiądziemy do wywiadu, bo mam też takie No i pytanie. ruszył teraz ostatnio temat, no bo też będzie Warp 1240, gdzie 40 jest trochę łatwiej, jest cena troszeczkę ich inna i już ludzie też przysyłają. No nie każdy Już koniecznie miałem- tam musi mieć 60, 60, nie? no No oczywiście Niektórzy fajnie, lubili fajnie 40 jest, jak i w tam, ogóle tam i- benchmarki włączyć 60, 105 MHz, no to jest No super. tak. Ale jak ktoś tak po prostu sobie tamtego systemu na spokojnie używa i tak dalej, to ta 40 całkiem przyjemnie chodzi, tym bardziej, że masz na pokładzie i grafikę RTG i tak dalej, także Wszystko to tu jest tu są na przykład już, takie ogólne wrażenie jest całkiem przyjemne tej 40. te są już również, na nie? przykład zaprogramowane i teraz Aha. w przyszłym tygodniu Wysyłka. będzie, tak, będą składane, znaczy, bo to jeszcze nie tylko Warp, bo tak naprawdę teraz tak, do tego trzeba zrobić przejściówkę na compact flash, system chłodzenia dołożyć, radiatory też teraz troszeczkę inny design i już na przykład będą anodowane, bo ostatnio to były po prostu malowane, radiator był frezowany, a później po prostu był malowany, a teraz już będą anodowane, troszeczkę lepsza ta powierzchnia jest, twardsza, jak się To tak... Nawet mechanicznej takiej roboty jest przy tym dość sporo, nie? Bo customowy radiator i tak dalej, no wszystko, No fajnie, tak. wszystko fajnie się mówi, ale każdy element jeden kosztuje. radiator to musi na maszynie frezowanie przejść. Nie wiadomo- Ponad pół godziny jeden się frezuje. Tak, no bo też nie wiadomo jak szybko. Ponad pół godziny. Wiesz, te żeberka są dosyć cienkie, także nie wiadomo jak szybko tego nie obrobisz, bo po prostu pogniesz to, nie? Także Czyli Wy po prostu nie zamawiacie gotowców Nie, z Chin, nie, tylko To jest, wszystko robimy, nie, nie? to jest normalnie kupowany ten. z tego Na metry? tak. My go tniemy, tam możemy pokazać maszynę CNC, gdzie zresztą były filmiki, gdzie jest mocowany i frezowany i frezowanie 100 radiatorów, no to też było z 2 tygodnie, bo to tak dorywczo tam co pół godziny iść to zmienić, jak się zapomniało, no to godzina minęła, także jest przy tym dużo roboty, no ale radiator się bardzo ludziom podobał, także bo on naprawdę super, a jest super też no robotę taki robi, inny. nie? Znaczy niż dzięki wszystko temu, pewnie. że jest customowy, to tak naprawdę tu jest, to potrafi w zamkniętej 1200 na tych 100 MHz chodzić i się nie przegrzewać, nie? Bo gdybyśmy mieli jakiś tam cieniutki z takich jakichś tam dali z ogólnie dostępnych, no okej, tam na 50 MHz to by wytrzymało, ale powyżej to już były To rozumiem, że pewnie jak projektowaliście prototypy, to jakieś tam się spaliły, bo były nie te radiatory, co trzeba, czy od razu się strzeliliście? 60 żadnej nie zabiliśmy. Nie 30 zabiliśmy. raz. 30 jedną 30? zabiliśmy prawdopodobnie przez ładunek elektrostatyczny, bo to one są czułe dosyć. Tak, a 60 A żadnej. 60 nie, tak raczej jak się tam, 60 ona zresztą jak się nagrzeje już nawet nie jeszcze na takim etapie, żeby się zepsuć, to ona się zaczyna zawieszać i tak dalej, po prostu widać No od razu. tak, tak. Gdzieś tam żeśmy Niestabilna jest. zapomnieli. Generalnie jednak najgorsze były te 40, bo one musiały mieć wentylator, nie? W standardzie, a 60 jednak Blizzard sprzedawał też bez No wentylatora. tak, aczkolwiek 60 na 100 MHz, A, bo, to bo na tak. 50 to spoko, nie? Ale Ona na 100 to tam- ona już jest naprawdę Aczkolwiek szybko się u robi nas ciepła, nie? Warp 1240 będzie pracował na 50 MHz, bo A. udaje się podkręcić te procesory serii 40 MHz o 10 MHz. Próbowaliśmy wyżej, nie idzie to po prostu technologicznie, gdzieś jest jakaś bariera. Zresztą to jest procesor na 5 V i on temperaturę też dostaje, dlatego akurat tutaj to chłodzenie tutaj, Tutaj to jest, chłodzenie ma co robić. ma co naprawdę. robić No tak, przy no 40, tak. ale sprawuje się ok i da radę to zrobić. Nie? No i tam były, jak pamiętam dobrze, to tam oscylator się chyba dzielił na pół, nie?
Tak, tam są tak naprawdę dwa zegary, nie? Także jak 50 MHz jest tego, to tam idzie 100 MHz i 50 MHz do procesora. No dobra. No, oprócz tego tu jeszcze jest trochę takich rzeczy, ciekawostek. O, płyty główne. Płyty główne, tam obudowy z Kickstartera, Z Checkmate'a. Checkmate'a. Macie Checkmate'a? Mamy, ale Oj, jeszcze nie widziałem na żywo. nie są Aha, złożone na migi. To Reamiga czekają na 1200, resztę czasu. następna Reamiga 1200, Ale- jakieś 600-kowe, 500, no trochę tego jest, nie? Zabieraj to. Czyste płyty. Tu gdzieś jest ta moja płyta jeszcze, czy ona gdzieś indziej jest? Bo mam jeszcze swoją płytę, kurczę, Nie, jest tam, z czasów, tam kiedy moja pierwsza Amiga i w sumie z tamtych O, czasów. została. Także Niesprzedana. została, żyje. Mam dysk twardy z tamtych czasów, Conera 1,2 giga i też do dzisiaj działa. Parę bloków ma, ale działa, kurczę, także... No patrz. Czekaj, ja sobie położę, bo te obudowy mnie zaciekawiły. Kupa złącz. Teraz też te wszystkie te złącza do krawędziowe, to jest normalnie... No, A co spoko. tutaj jest takiego ciężkiego? To jest od niej chyba jakieś blachy. Aha, blachy. A to jeszcze ona w dodatkowo. ogóle jest rozłożona w drobny mak? Czy Tak jak nowa, zobaczysz za chwilę, no. Nawet nie pamiętam, już też trochę Oj, czasu już ty, tu leżą, ono. nie? Ja Tu myślałem, połóż że na ten od wózek że od X1000 jest ciężka obudowa, ale ta też swoje waży. Tak, powiem. jest też dobrze jest zrobiona. To trzeba przyznać, że jest tak... Wow. Na bieżąco są robione już takie półprodukty, żeby to później po prostu wziąć do kompletować, bo tak, jeden chce biały plastik, drugi Aha. taki, także no trzeba to wszystko, Nawet przezroczyste były drukowane, nie? tak, nawet Niedawno. przezroczyste, no. Także jest tego i tych bateryjek, no, że od razu puszczamy następną rzecz. Na pewno coś... Co my tu mamy? Scandabler, Amiga 1200 RCA. No, także tu każdy ten, ale to nie tylko, bo później te karty jeszcze trafiają do mnie do piwnicy i na przykład bo mam trochę tam lepszy mikroskop, a później jeszcze do Andrzeja trafiają wszystkie karty. Także karta nie tylko w tej firmie jest, Jest ale co naprawdę przechodzi przez... Szymon ma w piwnicy stanowisko, ja mam w pokoju. No. Jednym też mam i mikroskop, i lutownicę, Dokładnie. i Także i coś oscyloskopy I i tak się dalej. działo. Także... No dobra. Okej, co, no to lecimy na pójdziemy wywiad. pogadać, tak. Witamy kochani w wspaniałej firmie CS Lab. Amigowcy wspaniali z nami. Chłopacy, no to standardowo, no przedstawcie się i powiedzcie, czym się zajmujecie w waszej firmie. Dzień dobry, mam na imię Andrzej. No dobra. Cześć wszystkim, mam na imię Andrzej. W firmie zajmujemy się, no właśnie, czym się zajmujemy? Normalnie się zajmujemy CNC, czyli elektroniką przemysłową. Ale z uwagi na historię i że swojego czasu żeśmy się i poznali przez Amigę i tak dalej, no w którymś momencie po prostu nas te amigowe tematy z powrotem wciągnęły. No i przez oszustwo na Elixie, zresztą mam dokument na tak, to. tak. To było... No dobra, czyli jak powstał pomysł na Warpa? No jako taki amigowiec chciałem sobie odnowić sprzęt, no mówię dobra, no to mówię, może teraz na rynku to można kupić o jakieś lepsze pieniądze. No i znalazłem kartę PowerPC z Bivirzynem, ona zresztą jeszcze była do kupienia. Mówię, no to super, to sobie kupię i pobawię się, bo nigdy tego nie miałem. No i człowiek taki napalony, że za takie pieniądze to chyba kosztowało tam 3000 zł. Mówię, kurczę, do gościa dzwonię, gościu odbiera, wszystko tego, no aukcja z Elixa. Tak, wszystko pięknie, ładnie, jak pan mi tu jeszcze dzisiaj wyśle, a ja wtedy jeszcze nie było tak nagłośnionych tych spraw, tych oszustw tego Elixa, to się naprawdę właśnie wtedy wszystko zaczęło. No i co? Pieniążki poszły, telefon się urwał, koniec, kontakt się urwał, zero jakichś tych, no to zgłoszenie na policję, bo on niby numer konta, no to mówię, po koncie kogoś tam dorwą. No ale po miesiącu dostałem, że niestety sprawa anulowana, ponieważ numer konta było na fikcyjną osobę
No i było pozamiatane z kartą i tym. No to mówię do Andrzeja, że tak mnie oszukali. Andrzej mówi, a wiesz co, za przeproszeniem zrobimy sobie własną kartę z 60. No i tak powstał Warp, że kurczę, no to dobra, robimy, nie? Trzeba kupić procesor. Ja miałem procesor z Allegro kupiony chyba za 300 zł. Mówię, leży, kurczę, dobra, zrobimy. No i poszło. I tak poszło. I tak poszło. I tak poszło. Warp wyszedł, no. Po latach Szymon chciał sobie kupić kartę i znalazł na OLX-ie fajną ofertę tam na Blizzarda PowerPC z Bvisionem i tak dalej, no i super zapłacił i tak dalej, no ale na tym się skończyło, także stracił pieniądze I wtedy karta powstała nie myśl, przyszła. zrobimy swoją. Andrzej powiedział, pip. No dobra, za chwilę przejdziemy Dobrze. wtedy do Warpa, no ale pytanie drugie standardowe, jak długo istnieje wasza firma, jakie były początki, bo zdaje się, że tutaj nie działaliście od początku, tylko gdzieś indziej. No to już jest moloch, nie? To już jest konkret. Znaczy to nie jest, cały budynek nie jest pod nasze tutaj potrzeby, budynek jest wspólnika, my tutaj część tak jakby od jego tam jakby firmy wynajmujemy. Pierwsze początki to były de facto u mnie w pokoju i 8 metrów kwadratowych i tam żeśmy montowali jakieś pierwsze płytki do właśnie tam Ale tutaj też w Bydgoszczy. maszyn. Tak, w Bydgoszczy. Lutownica, pensetka. Kolorowanie w mieszkaniu, mówię, pokój 8 metrów Jeden pokój. kwadratowych. Zwykła lutownica transformatorowa, Nie, taka? nie. Mieliśmy rzutownicę taką normalniejszą, ale no, No to już część początki SMD, były także- ciężkie, nie? Tam ile jest? Pół roku? No to Co? krótko było, nie? Pół roku gdzieś tam u Ciebie. Gdzie No, co? na Zajęczej. W mieszkanku. Tak. Tam żeśmy jakieś pół roku, potem żeśmy wynajęli tam takie spółdzielni. od spółdzielni mieszkaniowej taki tam 60 metrów, taki tam pawilonik jakby, nie? Zresztą Także mieszkam, Okej, mieszkam i dosłownie stamtąd 10 od razu metrów. tu, czy jeszcze coś pomiędzy? Stamtąd tutaj. Nie no, bo tu już z tego, co zrobiliśmy ten obchód, to i tak robi wrażenie. No to był tylko szkielet, nie? Także to było... To było budowane, bo tutaj jakieś po niemieckie jeszcze tutaj stał taki właśnie szkielet, a to wspólnik kupił. De facto u tego wspólnika ja kiedyś pracowałem jako normalnie pracownik, Szymon pracował wtedy jeszcze w innej firmie i że tak powiem, ja tak no, ambicje miałem cały czas i w którymś momencie tego faceta no, przekonałem, żeby zainwestował tu trochę i żeby otworzyć działalność po prostu elektroniczną. I tak żeśmy się dogadali i tak powstała po prostu w tym momencie firma, nie? Szymona wtedy ściągnąłem, chociaż zanim go ściągnąłem też było wesoło czasami, bo Szymon w innej firmie robił, ale tak ja zawsze byłem trochę lepszy w programowaniu, Szymon zawsze był trochę lepszy w projektowaniu sprzętowym płytek i tak Obydwoje dalej. uzupełniacie się. Obydwoje umiemy jedno i drugie, ale jakbyśmy się Jeden- zamienili, to wydajność by Wydajność spadła. by spadła, tak. Rozumiem. No to Nie tak ma jak tu u nas. specjalizacji. Tak jak No u tak. nas, tak jak u nas. Jak jakiś mały projekt, to sobie napiszę, jak Andrzej też chce coś tam zrobić, to sobie też zrobię, ale to tak raczej... Nie, u nas jest podobnie. Generalnie Remik bardziej w montażu. Ja też czasami montuję, gdzieś tam się udzielam, ale jednak jak on to robi, to jest szybciej, nie? No okej. Ale też już było śmiesznie, bo Szymon jeszcze pracował w innej firmie, a już było tak, że właśnie ja miałem coś do zaprojektowania, a on w firmie miał coś do napisania. I No się to było zamienialiście. tak, że tak, ja w sumie napisałem coś dla w ogóle firmy, w której nie pracowałem, a on- on zaprojektował ten, po prostu, żeby szybciej było, nie? Życie było No i bardziej super. wydajne, nie? Także, no początki oczywiście też były ciężkie, bo to kasy naprawdę było na styk, bo ten wspólnik tam, który zainwestował i tak dalej, no to też nie jest jakiś tam I który to, Obajtkiem czy... który to był rok, jak powstała firma generalnie? Pierwsze początki to było tak w okolicach 2005, coś takiego, nie? No, Nie, to tak, 17 lat już będzie firma miała teraz. No No to teraz to czyli masz ładnie. 2,24, no to... No to ładnie. Bo tak Okej, to brakuje. przechodzimy do kolejnego pytania. Tak. Wasza pierwsza Amiga, jaka to była i kiedy to było? moja była pierwsza 1200. O, od razu, tak? Tak, ale ja się z Commodore 64 przesiadałem. Kuzyn miał 500, mi się bardzo podobała ta Amiga i wtedy jak ja tak zawsze trochę też grafika mnie ciągnęła, jak zobaczyłem, pamiętam wtedy jeszcze chyba w magazynie Commodore Amiga. Najpierw jak 4000 wyszła i że chipset AGA, jak ja zobaczyłem, że 16 milionów kolorów, paleta i tak dalej, to po prostu dla mnie to było takie wow. No ale oczywiście jak 4000, jak się gdzieś tam ceny widziało, no to było poza w ogóle jakimikolwiek tam rozważaniami nawet i tak dalej. No ale potem jak zobaczyłem, że wyszła 1200 i ona też ma te 16 milionów kolorów i to już, no oczywiście ona też była droga, szczególnie jak na polskie realia.
No ale tam musiałem się trochę nakombinować, oczywiście rodziców trochę wybłagać, trochę kurczę tam dziadków i tak dalej, przekonałem i była 1200 kupiona na raty i tak się dogadałem, że tam 2 raty gdzieś tam babcia mi tam dała i tak dalej. To I tak... który to był mniej więcej rok? To było szczerze mówiąc, ciężko mi teraz powiedzieć, ale to było dość krótko po tym jak się 1200 pojawiła, więc obstawiam, że to była pewnie, nie wiem, z 90... czwarty, coś koło tego to musiało być, bo tak musiałbym to sobie tak jakoś ten, ale... To szybko, no. To my trochę musieliśmy jeszcze poczekać. Niektórzy tak mieli, ja też A miałem. ty? A ja Właśnie, nie, teraz no ja też z Commodore 64 przeszedłem, ale pamiętam brat miał przyjęcie i no, pieniądze jakieś zebrał i go tak nakręciłem, żeby kupić tą 500. No i rzeczywiście jakoś tam tą 500, tylko na początku to było tylko granie. Także. A ja z kolei tak, bo już na Commodore 64 to tak pierwsze jakieś takie były, znaczy takie pierwsze zupełnie też, bo wcześniej miałem Spectruma i takie jakieś tam w Basicu czy coś, to zawsze mnie to fascynowało, programowanie i tak dalej, no ale jeszcze tam mały ksyk byłem, także na ZX Spectrum, to zresztą wtedy to trzeba było, że tak powiem, nawet coś wiedzieć, bo żeby Jasne, grę załadować, to trzeba było komendę wydać. No tak. A część gier to była gdzieś tam w czasopismach, to się przeklepywało przecież te Listingi, kurcze tak listingi Czasami był oczywiście. błąd i Tak, ząb. tak. No tak. Czyli obaj do tego- zaczęliście wcześniej od Commodora. Tak, znaczy no ja od tego Spectruma, nie? Później miałem Aha, właśnie od Spectruma. Commodore 64, zawsze na Commodore 64 pierwsze jakieś tam styczność też z kodem maszynowym, jeszcze jakieś tam pierwsze takie były podejścia, no i jak potem też 1200, no ale to oczywiście też ten tam gier miałem i tak dalej, ale mnie mocno zawsze fascynowały i systemy użytkowe, i sam system i tak dalej, nie? Także To już było ogóle wtedy mi się- rozbicie, widać, że ty wtedy ten, a ja już pamiętam właśnie. kurs na sterownika był w jakiejś gazecie i już pod Commodore podłączane coś, żeby można No to było ja tutaj sterować. mam właśnie takie pytanie. Jaki był Wasz pierwszy projekt? Czy właśnie w tamtych czasach może chałupniczo już robiliście Wiesz jakieś co, interfejsy pierwsze- czy coś takiego? Wiesz co, pierwsze takie to było śmiesznie, bo jak my żeśmy się poznali w ogóle, to było tak, że ja generalnie chciałem różnymi rzeczami sterować tą Amigą i tak dalej, no mnie to fascynowało, potrafiłem jakieś tam programy napisać, ale nie miałem w ogóle jakiejś tam wiedzy elektronicznej, poza może jakimiś tam zupełnie, nawet podstaw nie miałem. No i chciałem tego. No i w szkole jeden kolega mi powiedział, że on takiego gościa zna, co on się tam jakoś bawi. W moim bloku mieszkał. No i on się tam bawi i tego i on kurczę to może poznać, nie? I tak kurczę przyprowadził kiedyś Szymona właśnie do mnie do chaty. To może ja opowiem, jak to w ogóle było. W ogóle pierwszy raz idę do Andrzeja, stoi taki gościu, kurczę, włosy długie, no teraz tego nie, Bo ja nie ma. metalu- Ale dosłownie, tak, dosłownie to były, no, on tam słuchał kult, takich różnych ciężkich raczej rzeczy dla mnie, gdzie ja tam jakieś takie techno czy coś w tym stylu. I taki gościu wychodzi z fajką i co jest? No aż przerażająco to trochę było. problem? Ale pamiętam, że wszedłem wtedy do niego, miał taki pokoik mały z korytarza zrobiony. No i tam na końcu Amiga 1200 i dyrektory Opus. Co teraz, nie? Ja tam wtedy grę, no i teraz kontynuuj, bo to już No później. jak żeśmy się spotkali, to właśnie to był taki kurczę wtedy przepływ taki właśnie to wtedy mocno tak jakby się ujawniło, jak właśnie my żeśmy się uzupełniali, nie? Że Szymon od tej strony elektronicznej i tam kurczę jakąś wiedzę miał ja od strony ten. No i praktycznie momentalnie coś tam już podłączane, wiesz, jakieś pierwsze. Na drugi jakieś dzień tam- dzwonił. Na drugi dzień dzwonił, Andrzej mówi, już umiem sterować Zamosa portem. Tak, Samosa, żeby tam portem paralel wysterować, żeby coś, jakieś tam sygnały ustawić i potem żeśmy się zaczęli właśnie bawić w jakieś sterowanie, jakieś takie żeśmy przystawki robili, żeby właśnie sobie posterować jakimiś rzeczami, tam nie wiem, światło od rybek, coś tam, takie wiesz, pierdoły. Potem żeśmy zrobili, Szymon taki magnetofon miał deka, nie? To z Amigi sterowany no. był magnetofon. Ale tutaj można by było zahaczyć właśnie ten projekt, no to ile? 3 lata. No później Andrzej się przeniósł do elektronika, bo tak naprawdę on był w innej szkole. I taki najlepszy projekt, no to był Andrzej, jak kończył zawodówkę, mistrz elektroniki praktycznej.
Taki konkurs Taki był konkurs. organizowany przez szkołę, nie? I w związku z tym, że właśnie mieliśmy z Amigą sterowaną tego deka, mieliśmy multimetr zrobiony, podłączony do Amigi, tam była taka magistrale sobie Podejrzewam, że był to Tablicę lokal. diodową diodową. mieliśmy też z Amigi sterowaną, był program napisany i tak dalej, to wszystko na ten konkurs wziąłem. To tam w ogóle bezapelacyjnie pierwsze No miejsce właśnie, od razu tak było. Nie? zakładam, że No, dyrektor jak wszedł, to mówi, no jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, to chyba nie mamy wątpliwości, a drugie, także była Amiga fizycznie normalnie pokazana, Tak, mieliśmy ją no. na tym, wszystko super tam było sterowane, programy były napisane, jakieś jeszcze nawet w C, Tak. co było to śmieszne, bo to pisanie w C to było takie, Myśmy nie umieli pisać Nie jeszcze umieli? w C wtedy, Nie wiedzieli, co to tak. Wtedy jeszcze chyba mało kto pisał w scenie. Ale były już- Raczej ale- Amos rządził i... tak, ale już były pierwsze przykłady, właśnie Gade Tools, jak otworzyć biblioteki i dosłownie to było na tej zasadzie a tą linię jak wykreślimy to, i takie, to było takie pisanie, Uczenie się języka zabawa. programowania bez książek, bez niczego, tylko tak wiesz, na logikę patrzysz, coś tego i tak potem... No tak generalnie wszyscy z naszego pokolenia zaczynali. nie? Generalnie nawet ci mistrzowie od Assemblera to tak samo mówią, że bez Gadytura- literatury i... No ja już teraz nie pamiętam, co to była za grupa, ale pamiętam, że kiedyś z jakimiś tam chłopakami gadałem z demosceny i oni tak mówili, jak tam w ogóle grupa powstała, czy coś, gdzie tam jechali pociągiem, kurczę, oczywiście trochę na pici i tak dalej, no i pomysł mieli, a dobra, ty jesteś dobry z matmy, to będziesz koderem, nie? Nic, gościu w ogóle pojęcia nie miał tego, a potem takie rzeczy to robił, było. że po prostu No tak, tam tak. można było wymięknąć, nie? Także takie historie były. Niuanse. I to był ten projekt, taki, Tak. dosyć Większy, no. tam mówię, oprogramowanie. Też ludzi trochę jakichś tam ciekawych się poznawało, bo ja to tam też jeszcze jeszcze, no to tak, w tych latach 90. to na giełdę komputerową tu się jeździło, także Amiga też jeździła, ta moja tam handlowałem na giełdzie, się tam byłem starym piratem. Oczywiście tutaj ta bydgoska na małą skalę to było, także Czyli jakoś Lambo się nie mocno- kupiłeś z piractwa. Nie, no niestety nie. Ale co ciekawe, to właśnie te płytki, to elektronika, czy projektowanie, czy symulowanie, to wtedy wszystko na Amigach. To mamy Amiga programy. się generalnie do tego świetnie nadaje. Tak, tylko że grać też graliśmy. To było Specjalistycznych programów na przykład do projektowania płytek dużo nie było, ale były i Szymon pierwsze płytki projektował Na Amidze. A jaki to nie? program? Max Bo- Nevio, i Nevio Max kojarzę. PLP. Ale jeden był PLP, potem no. znany chyba polski jakiś, nie? Ale... Nie, Ja było kompletnie Nevio tutaj i Maxon PLP. Polski był Amilab chyba Tak, był, ale tak, on nie tak, był do tak. projektowania płytek, tylko Aha, do do symulacji obwodów. Nie? Electronic War? Nie, ten... A tak to my mieliśmy Logic Logic Worksa tak. do symulacji cyfrowych układów, to nam też bardzo dużo dało do nauki. Także właśnie dało te- się nami zrobić w tamtych czasach, jak ktoś tego... Te właśnie płytki tam na ten konkurs i tak dalej, to te wszystkie układy były tak naprawdę projektowane i symulowane na Amidze w Logic Worksie, także Super. do dzisiaj gdzieś tam na dysku mam tego Logic Worksa i te stare projekty, także stare projekty śmiesznie to są. czasami sobie Co prawda wrócić na do 60 tego. nie chce mi ruszyć to, musiałbym... Nie, Chodzi Maxon o- PLP, nie, Aha, Maxon. Maxon PLP nie chcę. Ale tak to i samplery robiliśmy, i VBS-y robiliśmy, tak, takie, no. to wszystko takie... O, tą całą VBS-y motoczkę- też robiliście? Też mieliście z tym A, do- to Ale to robiliśmy, wyrobiliśmy, po prostu złożyliśmy, dobra, działa Byliśmy na tej ciekawi, jak to zasadzie, działa, ale... zobaczyliśmy jak to działa i więcej o tym żeśmy już nie No tak myśleli. chyba wszyscy mieli taką samą. tak chyba każdy taki... Oczywiście popalonych tych Amig też mieliśmy, bo to i C i ja się popaliło i Andrzej sobie kiedyś wysamplował telewizor, no to mu wyjarało całą Amigę i miał pół roku byłeś bez, czy ponad? Bez Amigi. tak. No to była ten... O, I to ta twoja Ale- 1200? Tak. No to był ciężki okres, kurczę. Tutaj wtedy jest, miałem- To tutaj może jest, wtedy straciłeś jest Amiga. włosy. No, może tak, no. Na pewno się to przyczyniło, na No. pewno, na pewno. coś zapiszczało? Nie wiem, czy coś... Mój zegarek. A, myślałem, że... I No, tu jestem wyczulony na wtedy te miałem dźwięki. wątpliwą przyjemność, kurczę, kontaktu z serwisem w tym warszawskiej Stodole, bo to oni właśnie te pół roku trzymali tą Amigę. W którymś momencie tam po kilku miesiącach stwierdzili, że jest naprawiona, przyjechałem, odebrałem, I nie jest. podłączam i się okazało, że nie jest, nie? No to z powrotem, no bo w tych serwisów jakoś tak nie było, kurczę, dużo do tych Amig, nie? Chociaż ja akurat jak mi padła pała w 1200, to dałem radę na sprawić w Bydgoszczy, nie? W Comptelu. Ja no może nie wiedziałem, może tego, no w każdym razie tak w A tych może to były gazetach też czy coś inne lata, bo- widziałem reklamę w tej klubie Stroło, no i wydawało mi się, że to kurczę, jest tam jest pro. odpowiedni adres, nie? No nic, wróciła ta Amiga i tak dalej, dzwoniłem, wydzwaniałem tego, kurczę, no, cały czas tam mnie zbywali. W końcu się, kurczę, moja matka wkurzyła. Moja matka jest taka, że ona
No jak się Rozumiem, po prostu rozumiem. kobieta ma po prostu, jest już wiesz, ogień w Jedzie oczach ostro. i jedzie ostro, nie? Pamiętam jak ona wpadła do tego serwisu, jak ich tam wyzwała, nie? Łącznie tam gościowi pamiętam powiedziała, żeby się za łopatę, żeby się wzięło, a nie tam kurczę W sumie tego, nie? miała rację. Słuchaj, po godzinie Amiga była naprawiona, nie? O, Trzeba było tam od razu. I działała później już ten. ale dobra, mówiłeś, że Lightwave Image FX, nie? Czyli ja mam takie pytanie. Czy właśnie ta wasza miłość jakby do tworzenia tego nowego hardware'a, do tych warpów, to wynika z tego, że już wtedy mieliście zamiłowanie do tych ultra szybkich Amig, czy tam w latach 90. rozbudowywaliście te swoje konfiguracje na maksa, czy wręcz przeciwnie, wtedy nie mogliście, więc teraz... Teraz nadrabiacie. Wręcz przeciwnie. Nie, chociaż To jednak kosztowało. No ty miałeś Blizzarda później, ale to już tak naprawdę już prawie na końcówce. Pod koniec ja miałem, tylko no. fast. Także no... Nie było kasy wtedy, nie? Żeby jakieś właśnie tego, tak się patrzyło na jakieś, nie wiem, byliśmy tam raz czy dwa na party, jak gdzieś tam ta party machine miała 60, to się tak patrzyło w ogóle, o jaki to jest w ogóle ten, nie? Kosmos i tak dalej. Ja żeby z 500 na 1200 przejść, to pamiętam miałem wypadek na warsztatach szkolnych i ukruszyłem zęba. Dosłownie jedynkę. Dostałem 500 zł odszkodowania i dołożyłem sobie, mogłem kupić. A przyznaj się, że specjalnie to zrobiłeś. Za jedynkę Takie poświęcenie No. widzisz, nie? Także nie, no w moim przypadku to było 1200 fast, jeżeli mówimy o tą rozbudowę. Ja miałem przez część czasu, no to miałem tą gołą, oczywiście 1200. Weź to. Potem miałem 30. To też tam były jaja, bo pamiętam, że najpierw MTK chyba, bo tak miałem na tyle pieniędzy, że MTK kupiłem 28 MHz 30. I coś z nim było, kurczę, nie tak, nie wiem, czy to jakaś tam była kwestia czego, nie wiem, ale on nie chciał chodzić stabilnie i pamiętam, że też tam na serwis poszedłem tego, jeszcze tam mnie ojciec, kurczę, zawiózł, chciałem reklamować tą kartę i tak dalej, no mogłem tak. No ale wtedy też mi się udało, bo tak kurczę, oni tam powiedzieli, że ten MTek, no to faktycznie coś tam może nie tego i proponowali właśnie, żeby dopłacić i Blizzarda. A ojciec akurat tego, no i się zlitował i jakoś tam kurczę dołożył i wtedy, tak, może w tym momencie lepiej, nie? Także, no, a tak miałem Blizzarda, nie? No i faktycznie ten Blizzard, co by nie mówić, to ten i to chyba najdłużej właśnie tego Blizzarda miałem, a tak już pod koniec potem tego sprzedałem i Blizzarda PPC z 40, 33 MHz, nie? To tak, No. znaczy kręcona była, no ja miałem 25, ale kręcona na 33. Ja już nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, czy ona... dołożyłem, ale nie wiem, czy ty jeszcze dołożyłeś. No właśnie, bardzo chciałem, ale na to już mi nie starczyło kasy, żeby... Także Amigę z RTG na żywo pierwszy raz zobaczyłem, jak odpalałem pierwszy raz grafikę w Warpie, nie? No dobra panowie, bo znamy wasze warpy do 500, 1200, a czy w planach jakieś inne warpy do większych Amig? Tak, owszem. Zresztą już był do 4000 prototyp tak naprawdę sprzętowo powstał już 2 lata temu. Tylko no, oczywiście nie było czasu, żeby przygotować firmware. I dopiero w sumie teraz niedawno, dosłownie kilka dni temu, tak naprawdę ten prototyp w końcu usiadłem. Udało się trochę tego czasu jakoś nam wygospodarować i w 3000 ruszyło to, nie? Także mamy w tej chwili na takim działającym etapie, aczkolwiek trzeba jeszcze to trochę potestować, trochę pomęczyć. Jeszcze od jakichś tam... tak, w sumie bo tam i trochę wyszło błędów, także trzeba przeprojektować, Szymon będzie musiał przeprojektować płytkę i zrobić tak drugą wersję tego prototypu już z tymi poprawkami. Zobaczymy wtedy, czy to wszystko ruszy. Ale no jest to na niezłym etapie, no bo komputer chodzi, w 3000 to mamy, także są odpalone też te cykle DMA, bo tam jedna z takich trudności w porównaniu do 1200 na przykład, no to jest tutaj, no w 1200 jak powiedzmy Warp przejmie szynę, no to tylko Warp tą szyną rządzi, tam nic innego się nie wcina de facto, nie? No ale to daje efekty, no. Tak, no ale w tych dużych Amigach, no to możesz mieć jakieś karty dodatkowe, czy w przypadku 3000, no to masz na płycie nawet kontroler SCSI, który de facto ma swoje DMA i on przejmuje szynę wtedy i na przykład do pamięci na Warpie musi móc zapisać jakieś na przykład dane tam z dysku, nie?
Także tutaj te cykle właśnie DMA były troszeczkę Bardziej zakręcone. no, trochę problematyczne, a dwa, że też kwestie jakieś tam zawsze to jest problem, bo nie masz dokumentacji, także szukanie czegokolwiek, czasami jeżeli coś nie działa, to lecisz po omacku albo wiesz, no, analizator podpięty i tak naprawdę no, trzeba dużo. Dłubać. Często się na końcu okazuje, że problem nie był jakiś mega skomplikowany, No, ale to- ale znaleźć No właśnie, bo ten to, problem to już jest niestety trochę Teoretycznie, jazda, nie? jak się zna historię Amigi, to by się wydawało, że do tych dużych Amig powinno być łatwiej, bo jeśli firma, powiedzmy Face 5 sprowadzała jakieś karty 60 To zawsze czy wchodziły PowerPC, najpierw na duże Amigi, potem dopiero na małe, nie? tylko, że oni Ale mieli tak. wsparcie, podejrzewam. Przypuszczam, że tak, to Dlatego wtedy jeszcze właśnie wiesz, tak istniało szło. Commodore, było pewnie jakieś tam kurcze, nie Czy wiem. nawet Escom, nie? Później. Tak, no ale było pewnie jakieś tam No właśnie, nie? Jakieś goście wsparcie. od wsparcia, do których można było uderzyć i coś tam się dowiedzieć, nie? Się dowiedzieć, a nie. Tutaj tak naprawdę, szczerze mówiąc, no ja też, no nie wiem, może jakby się tam, kurczę, wiesz, napisało gdzieś tam do Dave'a Heiniego na przykład, to może też by coś tam jeszcze podpowiedział, a może i nie. Ale Haki robił w dokumentacji. Haki też robił w dokumentacji, tak, bo Pięknie. żeśmy był odpalane też w 1200 chyba od IDE była jakaś dokumentacja Dave'a Heiniego, kurczę, i tak według tej dokumentacji było zdobione, no nie działa, no i potem się okazało, że w dokumentacji był błąd, kurczę, I także ostatnio też było napisane a propos tego SCSI, tak. że to tak śmiesznie tam było było? ujęte. Aha, tak, że tak było, kurczę, tajemniczo napisane, też Dave'a Heiniego dokumentację, że tam właśnie przy tym SCSI, jak to było napisane, że aha, że oni tam wykorzystują jakieś tam rzeczy od 68030, jeżeli chodzi o szynę 68030 procesora, których nie ma wprost w dokumentacji, ale nic tak wprost nie napisane, o co de facto chodziło. A faktycznie tam było coś na rzeczy, ale się okazało, że chodzi o pierdoły, ale mówię, no kurczę, Dave, mogłeś napisać, kurczę, po ludzku, o co chodziło, a nie tam, że coś tam, kurczę, jakoś tam tajemniczo, kurczę, napisane i trochę to godzin niestety wymagało, żeby dojść. Okej, no to kolejne pytanie. Dlaczego uderzyliście w Motorola 68060, gdzie wiemy, że ich cena jest horrendalna, dostępność znikoma, a na przykład nie uderzyliście w FPGA? No właśnie, Już jest. FPGA to tak, po pierwsze jest, no, To bardzo fajna szybka karta, także nie ten. a po drugie właśnie przez ten mit, przez ten 60, nie? Bo właśnie tak jak kiedyś się patrzyło na tą 60, kurczę, ze łzami w oczach, Że nie? nie I tak można jej mieć. kurczę tego i zdawaliśmy sobie sprawę od samego początku, że to będzie problem, ale no chcieliśmy nawet sami dla siebie po prostu, zresztą tym bardziej de facto na początku te karty one powstawały tak jakby nie z myślą o tym, że one będą sprzedawane gdzieś i tak dalej. Tylko jako wasz... No robiliśmy dla siebie jako taki projekt czysto hobbystyczny i na początku w ogóle nie było planów, że one będą I to puszczane też tak dalej. nie było, Nie? że tak od razu 60, bo tak naprawdę pierwsza kartka była z 30, 30, później była 40, a już od 40 do 60 tam To już jest rzut nie ma, czapką. tam już jest trochę... No był ten haczyk tam z wyłączeniem FPU przez kartę startu. Tak, no i tam 3 V i na ten, ale to już było bardzo blisko jakby do tego procesora, także to nie było od razu dobra, robimy na 60, tylko robimy to, ale wrzucimy jeszcze to, zrobimy kartę graficzną, zrobimy kartę dźwiękową, damy Wi-Fi i tak dosłownie wrzucajmy do tego wszystkiego. A procesor ewoluował po prostu z każdą kolejną kartą, doszliśmy do 60, no 80 nie ma. No tak, no ale a propos tych 60, nie? No bo często się słyszy historie, jakieś tam fajnie brzmią, to w gazetach się czyta, że tam Amigi są w NASA, albo ostatnio nam jeden widz na kanale powiedział, że niby Amiga 4000 pracuje jako rezerwowy komputer na wypadek awarii na lotnisku w Los Angeles. No i skoro takie rzekomo, no naprawdę poważne instytucje wykorzystują wciąż te komputery, no to by się wydawało, że powinny być dostępne do nich części zamienne, nie? No i jest pytanie, jak to jest z tą Niekoniecznie. dostępnością Motorola 68060? Czy gdzieś jeszcze można kupić nowy, niepodrobiony CPU? Czy też jedyna szansa, żeby wejść w posiadanie tego chipu, to
na przykład wylutowanie go z Recycling. jakiegoś starego Blizzarda, czy ze złomowanego czołgu, nie wiem, z US Army. Znaczy jeszcze parę lat temu nie było z tym jakiegoś takiego większego problemu, bo nie było takiego popytu na te 60. No bo rzeczywiście tam na jakiś serwis do jakichś tam maszyn to pewnie gdzieś po prostu jakieś firmy nawet miały, leżały. I no wiadomo, serwisowanie już później starej maszyny się okazało, że nieopłacalne, to kupowało się nowo na czymś innym. I tak naprawdę gdzieś te procesory sobie leżały. Żeśmy trochę zepsuli rynek. Było nie? też Na troszeczkę tych na 60. tym chińskim rynku. No nie oszukujmy się, my sami kupiliśmy 50 procesorów i to no, w dobrych pieniądzach, patrząc na to, co jest dzisiaj. No, ale niestety... Ale one były coś warte? Tak, wszystkie praktycznie Wszystkie były lepsze. F6, tam była nawet aukcja, że wszystkie są Żadnego fejka praktycznie nie żadnego było. fejka. Kupowałem u niego na 3 raty tak naprawdę, bo to... No, Bałeś się znaczy, no bo to też nie zaryzykować? było za złotówkę. Myśmy płacili tam no też X za te procesory, to już nie była ta cena, co nie wiem, co parę lat temu. I na 3 razy kupowałem, zawsze przychodziły dobre. Ale niestety jak my daliśmy informację, pojawiły się informacje, że będą warpy, no to popsuliśmy rynek. Tak szczerze mówiąc. Zaczęły szybko te ceny rosnąć, bo ludzie widzieli, że jakieś tam karty powstają, no to zaczęli skupować, a że tego na rynku też nie było nie wiadomo ile, no to te ceny zaczęły szybko tam szybować. Nie? Zresztą nie tylko my. Nie tylko, bo Hertel też Hertel, tak. że będą BGF-y. On ma bardzo mocno utrzymuje kontakt z Terrible Fire, nie BGF. TF-y. No BFG zresztą też, no także kilka tych kart powstało i tak naprawdę wszyscy ludzie nawet raz, że czy tam Hertel czy tego, no ale też ludzie jak widzieli, że jakieś karty powstają, to nawet na zapas, jak jeszcze karty nie były dostępne, to już zaczęli sobie procesory kupować, nie? No i w tym momencie zaczął się zdobyć, kurczę, wtedy ten, a jak Chińczycy, tak, indywidual, jak wyczuli temat, to zaczęli już, wtedy się zaczęły pojawiać tych fejków naprawdę dużo, nie? I no to niestety jest A problem jak z już tym, nie? widzieli, że Warp działa, no to... Tak. A jeżeli chodzi jeszcze tam, bo mówisz, wiesz, że części zamienne do Amig, które pracują, widzisz, no problem jest taki, że Amigi są na tyle niezawodne, że one się po prostu nie psują i tych części po prostu jakoś super dużo na rynku nie jest potrzebnych najwidoczniej, nie? Zresztą no to też są takie mity i tak dalej, jeżeli chodzi już nie o 60, a o same tam chipy amigowe specjalizowane, to podobno tam kupę tego wykupił właśnie ten indywidual, bo oni tam... jako pakiety całe, tak. Ale ile tego ma do końca, to nie wiadomo. Też nie wiadomo dokładnie, podobno też się jakieś tam chipy kończą, nie? Także no to jest też, taki... bo też zastanawiałeś się ostatnio na odcinku, że no, ktoś robi jakąś tam nową płytę i skąd do tego chipu wziąć. Denis, no właśnie. Nie, jednak jest taki trend, że ludzie wylutowują ze starych. Mają starą, kondensatory gdzieś wylały i to idzie Czyli sobie ta na moja nowo. teoria, którą powiedziałem, była słuszna, że ludzie Tak, po prostu tak, upgrade'ują tak, no. Dokładnie, zmieniają, Że sobie, zmieniają płytę zmieniają starą, płytę, nową. biorą... Jeżeli chodzi o 60, no to też było trochę takich klientów, tak jak Szymon tam mówił z tym Blizzardem, na przykład 1260, nie, że ktoś tam chciał, żeby procesor wylutować i tego, ale no Blizzarda no to już w ogóle było szkoda, no to bo to były Uratowane. fajne karty i tak dalej, ale Apollo wiem, że te karty z 60 one tam różnie, jak ktoś miał szczęście, to one chodziły stabilnie, jak nie, to tam mniej. Ja miałem szczęście. Ja mam dwie tutaj, co nie chodzą. No. I na przykład też parę było osób, wiem, że chcieli wtedy na przykład z Apollo tą 60 po prostu wylutować i na przykład przełożyć się tam u nas do Warpa, nie? Także A to niektórzy trzymali po prostu w szufladach. no, Naprawdę. też są, no. Wierzcie, dużo ludzi magazynowo. Ty, ja mam 3,60, ja mam 6,60. No ale wiesz, też z drugiej strony, jak gdzieś tam w okolicach 2000 roku, 2003, jak to chodziło tam po parędziesiąt złotych, Tak, to szkoda było wyrzucić, a jeszcze parę lat temu dałeś na przykład 1500 za 60, nie? No i dzisiaj znowu możesz zebrać plon, jeśli trzymałeś. No jeżeli trzymałeś. Także Lepszy biznes niż na bitcoinach, No tak. prawie. cała szuflada 60 od klientów, plus jeszcze tutaj czekamy. No ja powiem taką historię, już chyba zresztą opowiadałem na kanale, że jak ja swojego Blizzarda 30 kupowałem za 700 zł, to chyba wtedy pierwszą pracę miałem na budowie, pamiętam, po 10 godzin dziennie. Zarabiałem 650 na miesiąc, nie? Czyli cała wypłata na Blizzarda szła,
A kilka lat później Blizzarda 50 kupiłem za 30 zł praktycznie, nie? Tak to zeszło. A dzisiaj no, ja swojego Blizzarda PPC kurczę sprzedałem za jakieś tam grosze, bo to też już był kurczę martwy wtedy praktycznie martwy hardware, martwa rzecz, kurczę, a dzisiaj przecież to kurczę jest warte kurczę, no trochę mnie to boli, no ale cóż, no. No mnie też boli to, co ja też zrobiłem ze swoją mamą w tamtych latach. A dobra, kolejne pytanie ja też walnę. Mimo że Warp pracuje na Motorola 68K, nie? To na karcie też siedzi ARM. I do czego on jest tam wykorzystywany? ARM tak naprawdę tam siedzi jako taki, powiedzmy, chip specjalizowany, nie? Także on pośredniczy i przy komunikacji USB i SD-karta. Tak, SD-karta i tak dalej, to wszystkie takie poboczne funkcje jakby on tam sobie realizuje, nie? Czy tam powiedzmy strumień, dźwięk przechodzi on bezpośrednio na przykład z Pauli pośrednio tak, bo to tam jest ten kodek audio i dźwięk z Pauli jest samplowany tak naprawdę, tam jest 24-bitowy sampler i jest samplowany, w ARMie jest cyfrowo miksowany z dźwiękiem 16-bitowym i wyrzucany wtedy tak, i na HDMI i tak dalej, to wtedy wraca z powrotem do FPGA i tam to jest wyrzucane na HDMI. Także wszystkie takie w sumie poboczne, takie peryferia, tak. No i jeszcze on programuje te wszystkie, załatwia też update całej karty, nie? No tak, bo w tym momencie jak tam się właśnie ten pendrive czy tam kartę wsadzi z firmware'em, to de facto ARM sobie on ma taki w sumie jeszcze mikroprogram, który najpierw startuje. I on jest de facto w stanie tam całą kartę zaprogramować, dzięki temu nie ma takiej sytuacji, że nie wiem, jak się podczas flashowania coś wywali, że karta się ucegli, nie? Bo zawsze ten mały programik tam sobie siedzi, on wtedy wstaje i jest w stanie wszystko tam postawić. Czyli tak współcześnie już. No jeszcze docelowo, no jeszcze nie jest to zrobione, ma też dekompresować MP3, tak, ale on to ma... tak jakby przez amigowy system, przez .type, nie? Tak, tu jeszcze od strony programowej trzeba trochę napisać, no bo tak, nie mamy sterownika do AHI jeszcze napisane, także sprzętowo ten dźwięk 16-bitowy jest, ale no w Amiga OS-ie nie jest jeszcze rozpoznawany, bo nie ma sterownika od AHI. Sam ARM ma też sprzętowy dekoder JPEG-a, także JPEG Data Type trzeba było napisać, to no takich jeszcze troszeczkę smaczków będzie można dodać, nie? Z to by czasem. miało działać, nie wiem, tak jak kiedyś działał właśnie w czasach PowerPC Warpos, że specjalny datatyp musi wpisać. Znaczy specjalny datatyp tak. Pod tym względem tak, no bo jeżeli jest data type, ja na przykład tam JPEG data type, który dekompresuje na Motorola 68K, no to no nie jesteś w stanie tego jakoś, wiesz, chyba że jakimiś tam łatkami czy coś, no ale to nie ma sensu, lepiej po prostu data type'a napisać, który w tym momencie zamiast to Motorolą dekompresować, wyśle ten strumień, odbierze już zdekompresowane i tyle, nie? Także tak. A słuchajcie, bo obaj wywodzicie się jakby z Commodora, więc być może Atari się mało interesujecie. Ja akurat zaczynałem od Atari, ale nie chcę tu mówić teraz o małym Atari, tylko o dużym, bo takie mam pytanie. Osobiście widziałem Falcona pracującego z dopałką 68060, 100 MHz, już ponad 10 lat temu. Tymczasem Amiga przez całe dekady zatrzymała się na dopałkach rzędu 50 MHz, czy ewentualnie tam 66 MHz. Dopiero kilka lat temu tę barierę przełamaliście wy. Dlaczego? Czyżby na Amidze było trudniejsze do wykonania ze względu na jakieś ograniczenia techniczne czy konstrukcyjne względem drapieżnego ptaka od Atari? Macie na ten temat jakąś wiedzę? Wydaje mi się, nie mam informacji o historii tam właśnie tych kart na Atari, ale z tego co wiem, no tam dużo ludzi te karty chwali i tak dalej. No musiał, tak jak Szymon mówi, no musiał być jakiś tam dobry gościu, jakiś tam po prostu usiadł, który miał Atari. A nie Amigo. Może go też na OLX-ie oszukali, nie? I się wkurzył i zrobił, nie? Także tego, ale tutaj nie uważam, żeby... mógł zrobić kartę do Amigi tak samo. Myślę, że tak. Bez problemu, nie? Nie ma jakiejś, nie wiadomo jakiej tutaj czarnej magii, nie? Więcej tu zależy od 60 i tak dalej. No, ten układy jakieś, które z tą 60 gadają, no one też dość szybkie muszą być. Tym bardziej, że my szynę lecimy sobie, mamy, bo 60 można, nie wiem, pracować 60 100 MHz, a szynę możesz w 60 wtedy na przykład co drugi tam
clock, czyli na przykład efektywna 50 MHz, nie? No to jest prostsze, bo masz niższą częstotliwość tutaj, żeby z zewnątrz te dane na przykład tam pakować i tak dalej. My lecimy 1 do 1, a nawet mamy tak, bo z uwagi na to, że karta ma cache L2, to logika od cache'u jest taktowana jeszcze dwukrotnie z kolei szybciej, żeby latencję skrócić. Także na przykład jeżeli 60 pracuje 105 MHz, to u nas zewnętrzna szyna też jest 105 MHz, a wewnętrznie ten cache L2 jeszcze pracuje z 210 MHz, nie? Żeby ten, także no kwestia też no, dostępności technologii i pewnych rzeczy, żeby ten, ale stricte, żeby 60 na 100 MHz wchodziła, to nie sądzę, żeby to było trudniejsze na Amidze niż na Atari. Po prostu, no nie wiem, nikt akurat do tego tam za bardzo nie usiadł i kwestia przypadku chyba, to nie? też wynika z jednej rzeczy, że jednak tych kart do Amigi było i było stosunkowo łatwo przetaktować, bo Blizzarda tam się zmieniało tylko kwarcy i tak kombinowali. 82 MHz, ile tam poleciało. 75. Co prawda no ten układ CPLD, który był tam zastosowany, on nie poszedł na 100 MHz, no bo no, fizycznie po prostu nie dał rady, a tam już ktoś po prostu zaprojektował nową kartę, a tutaj tu było dużo kart, które można było przerobić, dobra 66 MHz takiego. i jak ktoś chciał, to miał. A 100 MHz no trudno, no, pogodzili się, a tam nie mieli żadnej karty z 60, bo nie było standardowej chyba karty do Atari, która by miała 60, Chyba nie, no, czegoś takiego. tak jak i do Maca nie było, nie? Dokładnie, i ktoś po prostu się chyba wkurzył i dobra, no to zrobię. I jak on zrobił, to... No i właśnie, i kolejne pytanie, bo jak powiedzieliście tutaj o LX, wpadliście, powiedz, zrobimy swoje, zrobiliście, no i w końcu zaczynacie jednak to sprzedawać. I teraz w sumie dla mnie takie ciekawe pytanie, jak to jest z rentownością tego całego warpa? Czy to rzeczywiście się opłaca? Czy to jest dalej sztuka dla sztuki i fajne hobby? No bo domyślam się, że oczywiście warp nie jest głównym tutaj Powiem tak, utrzymaniem tej firmy. nie jest to pomysł na biznes, nie? Powiem tak krótko, nie? Nie, może jakby ktoś kiedyś przyniósł wszystko od razu gotowe nam i z procesorami, no to może by można było, ale czas, który na to poszedł, na to prototypowanie, na kupowanie w ogóle wszystkich tych Amig, żeby to móc na czymś testować, no to jest... Dwa, że tak jak tam wspominałem wcześniej, to jest taka produkcja trochę właśnie pod kątem biznesowym, powiedzmy sobie szczerze, upierdliwa, nie? Bo to jest na tyle mała produkcja, że nie opłaca się zainwestować w jakąś tutaj, nie wiem, automatyzację, wiesz, zrobienie linii produkcyjnej czy czegoś takiego, to w ogóle nie ma o czym mówić, nie? Bo to rynek jest na to zbyt mały, żeby takie inwestycje się zwróciły, nie? Także a z kolei produkowanie tego w taki sposób właśnie, że no dużo jednak część jest i ręcznie i tutaj mówię jeszcze te elementy mechaniczne i tak dalej. To jest masa pracy przy tym i to mówię, tak biznesowo ciężko nawet to policzyć, szczerze mówiąc, przez to, że to nie są jakieś takie, wiesz, duże serie i tak dalej, nie ma jakichś tu super wyliczeń, kalkulacji, ile tak naprawdę my na jednej sztuce zarabiamy. Ale powiem tak, to nie są duże pieniądze, nie? To się wydaje, że o, tutaj kwotę się zobaczy, nasza... Znaczy, no, ja tak podejrzewałem. Niektórzy ludzie to w ogóle mają takie podejście, że aha, policzę sobie, ta część kosztuje tyle, ta część tyle, ta część tyle, dodam do tego koszt płytki, dodaję, to zarabiają tyle, nie? No nie, to tak bo nie pracę, jest, nie? którą trzeba w firmie i tak dalej, no. A jeszcze na przykład no, szukasz na przykład elementu, no dobra, gdzieś tam w Chinach można, załóżmy niby to kupić, po czym przychodzą jakieś układy programowalne i co drugi działa. Także jeżeli chcesz mieć pewne, na przykład takiego RTX-a, którego tutaj mamy, my nie możemy sobie pozwolić na kupowanie gdzieś w Chinach, bo po prostu to przydroży. Także on jest kupowany w jakimś porządnym sklepie elektronicznym, który daje Ci gwarancję na tą część, no ale cena jest jego odpowiednia. Tak jak mamy tam elementy BGA na przykład, bo jakieś tam elementy w innych obudowach czy tego, no to jeszcze tam czasami gdzieś tam, nie wiem, kupisz okazyjnie, jak się uda, chociaż... No mówię, no też jest zawsze ryzyko ewentualnie, co Ci przyjdzie i tak dalej, ale no większość elementów jednak trzeba kupić właśnie normalnie, tak jak Szymon mówi, od takiego dystrybutora z prawdziwego zdarzenia. Bo szczególnie układy FPGA, to nawet jeżeli Ci przyjdą czasami układy w sensie scalaki OK, że to są te scalaki, one są sprawne i wszystko i tak dalej, ale jak były nieodpowiednio przechowywane,
bo begi muszą być w odpowiedniej wilgotności, odpowiednio pakowane, próżniowo i tak dalej. Jak był gdzieś tam sobie poleżał trochę i nie był zapakowany odpowiednio, to kulki są utlenione i puścisz to na, wiesz, na piec lutowniczy i tam połowa kulek ci się nie przylutuje, nie? Także to masz wtedy, kurczę... Rewoling i w ogóle, No. Następna robota. No bo sam wiesz, robiłeś Wiem, rewoling, wiem. no to jest tam gdzieś godzinka. Ale ty miałeś jeszcze pytanie chyba o tego Artixa, nie? Technicznie. Ale to- Czemu nie inny chipset? czy Znaczy, nie? nie, w zasadzie tu już też w sumie Przegadałeś. przegadałem to Ale nasi widzowie nie wiedzą. Znaczy nie, bo ja w tym moim prototypie użyłem Spartan 7, a Artix to taki w sumie, taki bym powiedział konkurent dość mocny tego. Znaczy konkurencja to jest de facto, To bo podobne. oni tam mają porozbijane, nie? Spartan 7 i tak naprawdę Artix 7, no to jest mały kroczek tak naprawdę powyżej Spartana, nie? On trochę więcej tam logiki ma, tutaj kwestie wchodzą, ile pamięci wewnętrznej jest, z jakimi częstotliwościami chodzi. Tak naprawdę dla nas to też było tak trochę strzał, bo żeśmy Nie wiem czemu to padło. Aha, to Padło- później cena już była, już następnych była za droga. następnych tak, następnych Następny już krok był za bogaty. Chcieliśmy dać najlepszego scalaka, jak i jeszcze w jakichś sensownych pieniądzach, nie? A jakbyśmy już tam poszli w Kintexa albo coś takiego, które tam są jeszcze wyższe, Stosunek możliwości to do ceny. znaczy on możliwości ma. Pytanie, czy byłyby wykorzystane tutaj w tym układzie, nie? Bo to może niekoniecznie wcale, by jakieś tam dało takie namacalne zyski, a no ceny już od razu lecą bardzo, bardzo szybko, nie? Artix też nie jest tani, nie? Ale No tak to wybór no padł, no bo tak, no musiał mieć obsługę DDR-a, bo jedna kostka przynajmniej fizycznie mało miejsca zajmuje. No I właśnie, to, on jest i to bardzo dużo dało, dzięki temu można było dużo rzeczy innych dodać na tej płytce, no bo tak jak widzimy tam inne karty mają pamięci inne. Nawet obsługa ich jest i później dla Amigi to jest jakby trochę szybciej, tutaj mniej grzebania, no ale fizycznie mało to miejsca zajmuje i można różne rzeczy zrobić. no, dwa, że u nas ten DDR no to dużo daje przy grafice, nie? Tutaj też to było wszystko takie, kurcze, jakieś znaleźć optymalne rozwiązanie, nie? Bo z punktu widzenia wydajności, jak na przykład, nie wiem, jest na przykład na BFG jest SDRAM na przykład dany, to no, tam benchmarki jak zrobisz, to dostęp do pamięci dla 60 jest szybszy na przykład w BFG, nie? U nas przez to, że no DDR na przykład przepustowość jest dużo większa DDR-a, ale latencja jest wyższa, nie? Czyli ta 60 na te dane musi czekać. Stąd, żeby u nas to w miarę dobrze działało, to musieliśmy dać ten cache L2, żeby to w ogóle jakoś... Tak naprawdę po pierwszym teście przyszedłeś, to było załamka. Nie, bo no to- pierwszy test to była załamka. Jak nie było cache L2, to chodziło z prędkością tam 30, nie? Ta 60, jak nie gorzej nawet. A czy przez ten powiedzmy cache i tak dalej, te dodatkowe rzeczy, to kompatybilność nie spada? Nie, bo to jest całkowicie transparentne. Ten cache L2 on jest całkowicie transparentny. 60 tak naprawdę, jak ona wystawi Ci na szynę, że chce jakieś dane, to jej 60 nie interesuje, czy ona to dostanie fizycznie z tego DDR-a, czy dostanie to z tego cache L2, nie? Choć oczywiście są pewne haczyki, bo jako tutaj 60 system to nie ma znaczenia, ale jak mamy na przykład obsługę karty SD i tam jest też obsługa z DMA i te dane z karty, one są w stanie... Tam jest ten przyrost prędkości taki fajny. Tak, przyrost prędkości i mniejsza zajętość proca, no ale w tym momencie trzeba było ten cache L2 brać pod uwagę, bo dane z karty, one poza cache'em wchodziły bezpośrednio do DDR-a i w tym momencie jakby 60 sobie te dane chciała z pamięci odczytać, no to byłyby nieaktualne i tam driver jak był pisany do tego Warp SD device, to tam trzeba było brać to pod uwagę i ten cache po prostu wypychać w momencie, jak dane z karty były tam odczytywane albo zapisywane, nie? Okay. Dobra, bo warpy wiemy, że mamy. A czy oprócz warpów coś jeszcze amigowego robicie? No teraz wchodzi cała gama skandablerów. Tak naprawdę, bo Warp, no to on czekał na swój skandabler. Jest to wewnętrznie połączone, tak jakby no wewnątrz Amigi jest to połączone. Robimy przebitki, nie? No tak, tak. W związku z tym, że no fajnie działa ten skandabler 1200, no to tak naprawdę to zaczęliśmy robić i do 500, do CD32 i do dużych Amig, wszystkie I to skandablery. jest Wasza produkcja w 100%. Tak, od A do Z. Skandablery lada chwila, wszystkie płyteczka pojawią do się w dużych sklepach i Amig. będą dostępne. One są praktycznie na ukończeniu, bo w tej chwili muszę tak naprawdę to poskładać te projekty jakoś tam
do kupy Fajny porządek koszyk, porobić. który zrobiliście na ten skandabler do 1200, no? Fajny. Aha, ten... Tak, bo jest duży problem, mamy doświadczenie od innych producentów, że niestety no takie Jak masz nakładanie... nakładki na scelaki, one wiesz, czasami stukniesz w stół i no, odskakują. Nie? Miałem te Bardzo, nakładki takiego skandalera miałem, bardzo no. dużo miałem, nawet teraz jakbyśmy na Amiga 38, że widzisz, jak przyjechał z Amigą na party, to było pierwsze co to było rozkręcanie, sklikiwanie znowu tych skandablerów No to, czy tam innych układów i dopiero dlatego tutaj no, jest to trzymane. Poza tym tam jest jeszcze elektrycznie jeden pin. Takie pytanie pomocnicze, bo widzę, że tutaj są... Czy to się grzeje, ten skandabler? Czy tam bez przesady, ale no troszeczkę lekko Bo tam... pamiętam, że te boxowe zewnętrzne kumpel miał, to się trochę lubiły grzać. No nie? trochę się grzeją, nie? Bo tu i przetwornik ADC, on tam to jest jednak wizyjny z częstotliwością jakąś tam, no to już nie jest sampler, tam audio, nie? Także one... Jeszcze tego nie sprzedajecie, tak? Jeszcze nie, ale lada moment Skandablery do Amigi 1200 tak. te wewnętrzne. No i Nie, bo chciałem się zapytać o to, czy większy jest popyt na zewnętrzne, czy wewnętrzne. Ale jeszcze to tego jakby nie wiem. ma zewnętrznego, także nie. Okaże się. No zewnętrzny będzie miał kilka Trochę- zalet i kilka wad. No. Pewnie będzie trochę droższy. Bez czy nie? rozkręcania, Wadem jest to, tak, że trochę. zewnętrzny. Znaczy wadą, ja mówię teraz o L-Boxie. Dlaczego ja akurat, wiesz, poszłem wtedy na ten wewnętrzny, no bo był tańszy. Aha. Ale ten L-Boxowy był droższy i się zastanawiam, czy to u Was też te zewnętrzne będą droższe, czy... Zewnętrzny będzie też troszeczkę droższy z uwagi chociażby na to, że dodatkowo masz ten przetwornik, bo A, no tak, no bo tam- na zewnątrz nie masz cyfrowego RGB, nie? Także musisz z analogowego sygnału przetwornik na cyfrę to zamienić i tak dalej. Także dwie rzeczy. Jedna, że ten przetwornik jest potrzebny. Dwa, że ta jakość obrazu jest odrobinkę jednak będzie zawsze gorsza, bo jak ten wewnętrzny skandabler, on bierze dane cyfrowe bezpośrednio z Alice, nie? I w tym momencie masz no, cyfra w cyfra i przechodzi na HDMI, które też jest cyfrowe i masz wtedy, wiesz, Tu jest Ale ideał, nie? z drugiej strony... jack mały, tak, audio? Audio, tak. Wejście audio. No, wejście Żeby audio, wejście. Żeby z wejście. HDMI wejście. Wejście. Wejście audio i wtedy podłączając HDMI masz obraz i dźwięk na przykład na telewizorze, tak. O, to bajka. No. No bo jak wiesz, masz sama, kombinujesz z kartami, ale niestety Amiga S4 nie ma tak, że puścisz audio przez HDMI, wciąż tylko Tutaj hardware'owe wideo, fajne a to są fajne takie rzeczy. To No. w ostatniej poprawce właśnie audio weszło. Ale moim zdaniem, jak macie taki fajny projekt jak ten skandabler, to nie wiem, czy nie warto byłoby na waszym miejscu uderzyć w jakieś konsole retro i tam skandabler. Nawet był jakiś pomysł. Wiesz co, problem, że Mi się wydaje, doba że- ma 24 godziny, nie? No. I tu jest, bo dużo rzeczy jest, które można byłoby zrobić i fajnie by było, ale też tak jak... Tylko, że ty już myślę, że to byłoby rentowne, chociaż mogę się mylić, ale... Zobaczymy, wiesz, bo jeżeli już masz jakąś bazę tych projektów i tak dalej, jeżeli się okaże, że na coś faktycznie jest popyt, ten sklep faktycznie, skoro już powstał i tak dalej, bo nad tym też musieliśmy trochę popracować, żeby w ogóle, no to też tak się mówi fajnie, a dobra, wrzucić tam sklep na stronę i tak dalej, co to za problem, nie? No zawsze się okazuje, że im głębiej w las, tym zawsze trochę wychodzi, nie? A to nie wiem, tam liczenie przesyłek, a to podatki, a to kurczę coś tam. I się okazało, że uruchomienie, wiesz, tego sklepu nam też kurczę zajęło naprawdę trochę kurczę czasu i energii, nie? Tu się przypomina sprawa sławnego czy niesławnego Adama Zalepy, gdzie też tam te przesyłki nie dochodziły, bo on narobił wszystkiego, gazet, książek, a potem nie był w stanie tego obrobić. Nie? Zawsze to jest dodatkowy ten. Ja tutaj też jest właśnie problem, no bo tak, przysyłają procesory trzeba przetestować, czy są dobre, ale trzeba iść w tym momencie lutować znowu coś tam, także radiatory robić. Praktycznie, No tak. praktycznie Jest co robić. od sprzętu tutaj, no to ja jestem sam praktycznie te warpy składam. Tutaj no mam trochę pomoc jakieś tam, ale no, to jest taka elektronika, że nie... No ale Nie każdy generalnie to- macie tu jakichś pracowników, nie że wy sami... Mamy, aczkolwiek tak, no nie zawsze chcemy ich angażować, no bo my jednak mamy inną podstawową działalność, No tak, jest inna, nie zawsze chcemy ich właśnie angażować w jakieś tam No, dodatkowe nie, projekty. Bo posłowie możecie sobie pozwolić na dodatkową atrakcję. A to jest tak, to też nie jest tak, po prostu idę do domu stąd, idę do piwnicy i tam robię następną tą pracę, załóżmy. No okej. Okej, a czy macie oddziały jakiejś swojej firmy jeszcze gdzieś tutaj coś, czy Nie. tylko tu baza? Tylko, znaczy Dwie na Marsie, jedną na Tak myślałem. w pewnym sensie, Mówię ci, że to są mistrzowie świata i
Tak jak żeśmy tam, wiesz, mówili, Szymon ma w piwnicy i mikroskop i cały sprzęt do lutowania i tak dalej, ja mam u siebie w domu też, także tak naprawdę, wiesz, no często jest tak, że Szymon wraca do domu i potem idzie do piwnicy, coś tam jeszcze robi, ja wracam do domu, idę do pracowni i coś tam robię dalej, także no to jest, wiesz, praktycznie zabawa na 24/7 prawie, że, nie? Z małymi przerwami na spanie, nie? Taki podział, że jeden jest od software'u, drugi od hardware'u? Tak. Generalnie tak, nie? No No dobra, może to jakieś tam uszkodzonego. świeży temat taki, który się pojawił, nie wiem, kilka dni temu czy kilka tygodni temu na PPA, czyli temat Warpa PowerPC. Kiedyś rozważaliście stworzenie karty turbo opartej na ten CPU. Kusi, jak najbardziej kusi, ale no, kwestia jest właśnie i też dostępności PowerPC, wybrania odpowiedniego CPU i tak dalej, kwestia i projektu, ale też kwestia trochę oprogramowania, nie? Bo to jest samo sprzętowe tutaj włożenie PPC to jeszcze nie załatwia sprawy, tylko żeby to było zgodne tam z WarpOS, z PowerUp, z WarpOS i tak dalej, to kwestia tych programowych tutaj rzeczy, no na pewno jest to bardziej skomplikowane niż wrzucenie powiedzmy 60, nie? Także kusi, może kiedyś zobaczymy, bo no pod niektórymi względami naprawdę byłoby fajnie. Tym bardziej, że no jest też parę pomysłów, jak to by można było fajnie zrealizować. Tylko też pytanie o dostępność znowu tych procesorów. No, właśnie, To się właśnie... rozbija. Ale też może by, wiesz, parę problemów też było łatwiejszych niż w 68.060. Ja nie wiem, bo się nie znam, No, ale zakładam, dostępność zamyka że jakby taki wszystko. PowerPC mógłby mieć na przykład łatwiej z obsługą DDR-u, że może by nie trzeba było tak kombinować z tymi cache'ami. Niekoniecznie, ale no plusem jest taki, że dużo tych PowerPC one mają sprzętową obsługę cache'u L2, czyli tutaj nie musimy tego robić dodatkowo i tego cache'u L2 mają powiedzmy na jakichś tam chipach, tak jak tu mamy karty teraz tam do tej na PCI-u, tam do tych dużych AMIK, no to ile tam jest, chyba 1 mega cache'u L2, no to jest już całkiem inna bajka. Ale też kwestia, no to by było też spore wyzwanie i żeby to pomieścić wszystko, nie? Bo teraz jakbyśmy chcieli... Następna sprawa, że procesor też Motorola by musiał jakiś zostać, teraz No, żeby jaki? było- No tak. No to, i teraz robimy... No musielibyśmy zrobić współczesnego Blizzarda PPC, nie? Robią się problemy. Jest problem z 60 i jest problem Tak, z PowerPC. także masz podwójny problem. Masz dwa główne problemy procesorowe, No. a jeszcze nie mówię o całym softie, także no... Chyba, żeby ARM emulował 60. Chyba, że najpierw zaprojektujemy... Ale to już maszynę wiesz, do bawić się czasu. w emulację to już tak, jest to takie już znowu... nie będzie oryginał, No, no no tak. właśnie, nie? A to najpierw musimy maszynę do cofnięcia się w czasie zrobić. O, Tak. Kupić może to lepiej wszystko, w ten wtedy sposób. I wtedy tak, to jest wyjście. Tak, Znaczy, to jest wyjście. Fajnie by było, ale jest Ten zderzacz szwadronów, co macie w korytarzu, to działa. To jest właśnie już pierwszy taki prototyp do tego cofania się w czasie, nie? Także jak to opanujemy, No to... bym chętnie się tylko na chwilę cofnął i Pepsi sobie Ale szkoły. generalnie, Spoko. chociaż jest trudno, mało prawdopodobne, to rozumiem, że nie mówicie nie, że... gdzieś Kusi, tam tak jak powiem, mówię, kusi i ze względów chociażby takich czysto, Dla nie siebie, wiem, ambicjonalnych. ambicjonalnych i tak dalej, fajnie byłoby taki projekt zrobić. Wiem, że no pod kątem... emerytura nam nie grozi. Tak, pod kątem sprzętowym można by to było właśnie fajnie zrealizować, że ten dostęp pamięci byłby szybszy do współdzielonej z 68K. Nie zawsze duże są szybsze, jeszcze Ci przerwę, też są pewne ograniczenia, bo na przykład zobaczymy, czy to się uda tam przezwyciężyć, ale na przykład problem jest taki, że wiesz, że przestrzeń ZODDO w takiej Amidze 1200 to jest całkowicie wolna przestrzeń tak naprawdę, bo nie masz chipsetu od ZODDO No tak. i tam sobie wrzucasz do pamięci co chcesz i tak dalej. Tam w Warpie mamy te 256 MB pamięci, część z tego idzie na grafikę, 224 na system. Jak na razie w 3000 jest problem, bo pod ZODDO nie możemy tego wrzucić, bo tam no, fizycznie masz chipset od ZODDO i jeżeli to wrzucimy, to jest kolizja na szynie. A przestrzeń wydzielona pod karty tam wpinane właśnie w ten CPU slot to jest 128 MB i na razie w dużej Amidze, chociaż pamięci mamy więcej, to zgłoszone w systemie jest 128. Ale tak jest, Bo nie możemy, nie? 128 mogło obsłużyć, a 1200, 256
W 1200 tak naprawdę to z 2 GB nawet byś wrzucił i to by było widziane w systemie, nie? Można by było RAM wrzucić w Zorro i tam można by było gigabajty nawet dać. Tyle. Tak, ale to jest dostęp, wolne, ale nie? dostęp w No, Zorro. w Zorro, no właśnie, tu jest ten Tu problem. nie? procesor ma bardzo szybki jednak dostęp do tego RAMu i tu A, jest... a z tym też miałem, kurczę, dosyć sporo czasu mi zajęło, bo problem był taki, że jak ja ten RAM zgłosiłem pod Zorro, to de facto system chodził, widział to i to działało wszystko, nie? Ale problem się właśnie zaczął, jak były te cykle DMA i jak dysk chciał, znaczy chipset DMA chciał zapisać na przykład dane z dysku do naszego RAMu, który teoretycznie był pod przestrzenią z Zorro, ale tak naprawdę nie jest z Zorro, tylko jest na naszej karcie, nie? I w tym momencie zaczęły się robić właśnie kolizje na szynie, bo płyta główna wystawiała tam jakieś dane, no bo to był ten przestrzeń Zorro, więc płyta główna, tam chipsety, tam Buster czy coś tam te dane wystawiało. No, a u nas jednocześnie karta próbowała też te dane wystawić, nie? I był problem. I dlatego trzeba było przenieść właśnie ten nasz RAM z przestrzeni Zorro do tej przestrzeni CPU slot, no ale przez to trzeba było też zmniejszyć wielkość tego RAMu, nie? To ja też pamiętam właśnie w latach 90. ze znajomym robiliśmy, jak to amigowcy, benchmarki. No, amigowcy to w zasadzie słyną z tego. Tak, ale tam, nie? Z upiększania systemu. I z upiększania systemu. I tak, pamiętam, tak. że ja miałem właśnie Apollo 40, 40 MHz, 32 MB, a kolega miał 40, 40 MHz, a 4000, ale ramy miał nie na karcie, tylko na płycie głównej i miał gorsze osiągi. Tak, różnica jest, Bo jest właśnie kolosalna. No. kolosalna. No. 60 na przykład jest, 60 odrobinkę ratuje sytuację, bo 60 ma 2 razy więcej cache'u niż 40, nie? Więc ona plus tam branch cache jeszcze i tak dalej, no tam 60 jest w stanie na wolniejszej pamięci troszeczkę lepiej chodzić, no ale to raptem i tak 60 ma tam ile? 16 kg tego cache'u. Więc i tak szału nie ma. Dlatego na przykład tak jak u nas z tym DDR-em, no to musieliśmy dać 64 kg tego cache'u L2, żeby to jakoś tam zaczęło dobrze chodzić. Nie? No to w takim razie, jeśli nie WAP, PowerPC, to jakie są Wasze bliższe, a może i dalsze plany na przyszłość w kontekście działalności na rynku amigowym? Czy oprócz skandablerów jeszcze coś planujecie? Na pewno skończyć to oprogramowanie tak do końca. Tak. I Na razie to trzeba właśnie wszystko tak jakby jeszcze dopiąć, bo jest właśnie trochę rzeczy, których w Warpie one sprzętowo są, a nie są jeszcze wykorzystywane od tej strony programowej, czyli właśnie sterownik AHI, jakieś sprzętowe dekorowanie MP3, JPEGa. To takich trochę różnych fajnych smaczków doda, nie? FPGA i zdajecie sobie sprawę, że to w zasadzie nigdy się nie kończy, nie? Nie, zawsze coś można dodać i tak ale dalej. to i tak tak. jest do tego, co pierwsze Warpy wychodziły i ludzie, tam było wypisane, co będzie, ludzie to kupowali, a to tak wiecie... Uruchomione nie było prawie nic, nie? Często jest tak, że ktoś coś wyrzuci, mówi, że będzie, A tak naprawdę później tego nie ma, nie? I nie ma. I to Nie jest ma bardzo update'u. dużo było takich projektów. Najczęściej. Dokładnie, Tak, no tak. zresztą W sam amigowym wiesz, świecie- w nowej generacji Amigach, no. a tutaj jednak no, to trwało, nie mówimy, że nie, bo nie było czasu nawet na napisanie tego, ale jednak oprogramowanie wychodzi, no przynajmniej raz w roku, które wnosi no, dużo do tego, uruchamione tamto i ten Warp już mu dużo nie brakuje do tego, co z tej listy było. No tak, bo naprawdę głównie no to w tej chwili tak naprawdę ten z takich dużych rzeczy no to jest AHI, właśnie żeby w końcu ten 16-bitowy dźwięk normalnie w Amiga-OSie wykorzystać. No a potem to już bardziej takie smaczki, właśnie ten JPEG, MP3 i tego typu jakieś tam, już tak naprawdę później no to już bardziej takie wymyślanie troszeczkę i dokładania, ale z takich głównych rzeczy, które no, fizycznie na karcie są, to ten kodek dźwiękowy właśnie sterownik AHI, żeby to fajnie działało. Później nie? może troszeczkę o słupki można się pobić, czyli Tak, czyli można. tam cache trochę poprawić, bo tam też jest Pomysły jeszcze są oczywiście właśnie, żeby to... najważniejsze, że jest stabilne dzisiaj to jądro tam tej karty i ona naprawdę stabilnie działa, o ile na tyle system pozwalał. To jest najważniejsze, a później będzie kombinowanie, tylko wersja będzie prototypowa, ale w razie czego zawsze Jasne, można się cofnąć do czegoś stabilnego. Jasne. Nie? Także tutaj bardziej jeżeli chodzi o sprzęt, no mówię, cała gama kart Warp, plus Warpy na 40 się pojawią, no bo i cena jest i dostępność też chyba troszeczkę lepsza. Może 30, ale to już nawet myśleliśmy Zobaczymy. sami dla siebie bardziej też tak
No ale wiesz jak się skończy, jak zrobimy sami dla siebie, to znowu się jednak trochę ludzi, bo 30 też ona ma swoje tam dla powiedzmy zalety, innych nie? komputerów, nie wiem, 600 czy... 600 to jest problem z wielkością, nie? Także, a dwa, że są do 600 tam dosyć fajne karty i nie wiem, czy po prostu jest sens tutaj, nie wiem, wymyślać Amerykę na nowo. I, no, Ale widziałem w szafie CDTV, Tak. bo Tak. też nie chodzi... Tak. Mówiliście ten od 500, to może tutaj... Bo w tej chwili po prostu fizycznie mi się podobała sama ten, no tu jest Word do CDTV. tak, ale on nie był jeszcze uruchomiony. Nie jest, Aha. znaczy on będzie działał, bo to jest Word do CDTV. O, tu Pinek się wykrzywił. A, to Poprawimy. Ale jest... Lubię takie gadżety. Oprócz tego chciałbym jeszcze, bo za 2 lata... CDTV, no to teoretycznie to jest, wiesz, niby Amiga 500, ale już tam jest też problem taki, że jest ten chipset od CD-ROMu i no tam jest DMA też, jest przejmowanie szyny, także tutaj to jest taki sam problem, albo bardzo podobny jak niby CD32, że to jest 1200, a jednak te karty od 1200 nie chcą chodzić, nie? A tak z innych takich bajerów, no kurczę, jakby... Przede wszystkim musimy ogarnąć to, co jest tak naprawdę, czyli tak jak teraz mamy tą prototyp do tych dużych Amig właśnie, bo to też się dużo ludzi pytało i na Amiga tam tym event, jak byliśmy, to no masa ludzi się pytała właśnie o karty do dużych Amig. No stąd też trochę decyzja właśnie, żeby się no, jednak tego czasu tam wygospodarować i żeby to odpalić. No i na szczęście, tak jak tam mówiłem, jest już na takim etapie, że jest blisko. Także no przede wszystkim tutaj tak jakby tą ofertę, którą Spiąć ładnie. tak, spiąć Nie udoskonalać. i wtedy ewentualnie tylko jakaś tam aktualizacja. Lepiej mieć trzy A nowe potem- skończone rzeczy niż... Potem zobaczymy właśnie, no kto wie. Ja Jak. mam pomysł na zrobienie płyty, co powinna kiedyś taka naprawdę wyjść, Amiga 1300. Czyli Opowiadaj. dosłownie płyta, która wchodzi w oryginalną obudowę Amigi 1200, tylko na pokładzie ma od razu 30 pełną, z fastem już też na ileś tego fastu na płycie. Od razu oczywiście tam skandabler, także żeby Czyli to płyta kompletna. taka kompletna z 30. Bez nakładek, bez kombinowania i tak dalej, tylko po prostu taką płytę, wiesz. Lepiej byłoby ją zrobić jednak jako mini TX albo ATX-a? Nie, chcę, żeby to była nadal... Właśnie, żeby ta forma była, wiesz, O tym zachowana. zaraz powiem, to jest znowu inny projekt. Bo też jest. Tutaj można było włożyć Warpa 60, bo tam normalnie zostałaby ta karta. No i jakby to się udało, czyli tak naprawdę to jest narysowanie tego schematu, uruchomienie tego, to można by się pokusić o Amigę 1600. Czyli to samo z 60. Oczywiście tutaj jest możesz o zasadność tego, że nie ma tego chipu czy coś tam, ale jeżeli ktoś będzie miał to 1200, będzie chciał, przelutuje sobie na tą 1300 i będzie miał... Ja ci powiem, Remik, że jest jeszcze jeden powód, że właśnie, że to powinno być w oryginalnym formacie, bo jednak w tych latach 90., jak my kupowaliśmy te PowerPC i tak dalej, to dużo tych zwykłych obudowów szło gdzieś, Tak. oby nie na śmietnik, ale niestety często i na śmietnik, a w najlepszym wypadku do szafy czy na strych i ludzie obieżowiali. I Tak, teraz ja takie też budowy są. sam też miałem. kurczę. No ja też. Ale zachowałem obudowę i potem jak tego to przełożyłem. Szczerze mówiąc, ta tower poszła na śmietnik. Stara obudowa ci się gdzieś kurzy na szafie, bierzesz, Ale przekładasz. jeszcze ciekawostka jest taka, że że nowe obudowy wyszły, są odlewy nowe, Tak, są tak. nowe klawiatury. Całkiem ładnie zrobione, no. Jest tutaj, żeby to zrobić taką sobie Reamigę nową, 1300 coś, spoko, naklejeczkę nową, obudowę nową, klawiaturę nową. Wiadomo, że to będzie znowu majątek, no bo to wszystko kosztuje niestety. Ale Ale co to dla nas amigowców? Ja powiem tak, Wiesz, w tym wieku są przeważnie tacy ludzie, że sobie na hobby mogą więcej bo pozwolić nie niż w czarujmy się, latach 90. amigowcy już są w dość poważnym wieku, no. i taka Amiga 1300... Choć można się zdziwić też, ja byłem trochę, jak żeśmy pierwszy raz pojechali na Amiga 37 chyba byliśmy, to tak się bardziej spodziewałem wszystkich takich, wiesz, w naszym wieku, starszych i tak dalej. A kurczę, było trochę młodych ludzi, naprawdę, takich kurczę, że się po prostu wciągnęli w ten klimat i kurczę... Programują niektórzy. Tak, programują i to nawet nieźle, także ja byłem w szoku, że Nie fajnie, to dobra wiadomość. nie spodziewałem się, że tak dużo właśnie młodych ludzi, kurczę, na tej imprezie będzie, nie? A z takich najfajniejszych projektów, co ostatnio tak, bo troszeczkę przerabiamy teraz te duże Amigi przez Warpa dużego i PowerPC tam się bawimy i kartami graficznymi, no to kurczę, brakuje mi na rynku
płyty głównej 4000 w formacie ATX, ale od razu z PCI-em, czyli mostkiem na PCI-a zrobionym wewnątrz. Taka płyta do właśnie, bo tam to w ogóle rynek obudów do 4000 tam już jest ciężko. Też robią coś, jakieś ceramiki. To by też trzeba było trochę to... właśnie pomyśleć, zobaczymy jak tam, na ile będziemy chcieli ambitnie, a na ile tam trochę ten, bo tak jak powiedzmy normalnie są te do 4000 czy 3000 przejście na PCI, no to masz, ale też przejście z Zordo, nie? Z Zordo jest wolne, nie? Także tu nasze teoretycznie, bo zobaczymy w którą stronę pójdziemy, ale teoretycznie moglibyśmy zrobić mostek, przejście, ten mostek na PCI-a omijając Zordo i z dużo lepszymi transferami do tych kart PCI, nie? Oczywiście pytanie jaki soft by to wykorzystał i tak dalej, bo to jest tam całkowicie osobna sprawa. Chociaż niektóre rzeczy z automatu byłyby wykorzystane, nie? Bo tak jak tam się bawiłem właśnie kartą graficzną na PCI-u, no to wszystkie rzeczy akcelerowane przez kartę, czyli blitter i tak dalej, no to wiadomo, że to bardzo ładnie, szybko działa, no bo sama karta, jakiś tam Radeon, no to i ta pamięć i blitter tam wszystko sobie to szybko ogarnia. Ale jak już 6-8K ma coś zapisać do tej pamięci, no to ta pamięć jest kurczę strasznie wolna, nie? Także, a tutaj jeżeli taki mostek byłby szybszy, no to automatycznie tak, zaczyna być fajnie, nie? Także kto wie w jaką stronę tam pójdziemy. Ale tutaj to będzie raczej trochę na takiej zasadzie, że my te po prostu płyty zaprojektujemy, samemu sobie uruchomimy. Nie będziemy oferować tego, no bo chipsetu nie mamy, także to będzie po prostu nawet pewnie jakiś open source'owy projekt, gdzie ktoś będzie mógł sobie płytkę czy od nas kupić, bo my też ją zamówimy, ale będzie mógł sam sobie to złożyć. Tak jak dzisiaj wiele ludzi sobie po prostu składa te ramiki, a niektórzy zlecają innym, także to nie będzie taki jakiś tutaj w sklepie dostępna płyta 4000. Tym bardziej, że tam jeżeli chodzi o chipsety tam, czy w przypadku Amigi 4000, czy ten, no też jest trochę takich płyt, gdzie tam powiedzmy powylewały te baterie i tak dalej i chipy powiedzmy są do uratowania, ale PCB już niestety nie? Także niektórzy może będą chcieli sobie coś wtedy tam wykorzystać, nie? Taki tam chipset. Ale to będę chciał na Amiga 40 pokazać w Niemczech, czyli praktycznie mamy jakieś 1,5 roku. Ale bo przerwałeś mnie, ja chciałem ogólnie dopytać o coś innego. Dobra, to wróć, Właśnie a propos szybkości. dobrze. I a propos 60, czy te 105 MHz to już absolutnie jest maks, czy mieliście jakieś testy laboratoryjne, gdzie szło jeszcze ją wyżyłować bardziej i chodziła? 107,5 chyba. A, to dużo już nie było. Dużo już nie było. Ale Kosmetyka. do tego jeszcze wrócę, jak będzie robiona w którymś momencie nowa wersja tego Cache L2, bo tak jak mówiłem wcześniej, że Cache L2 chodzi u nas z dwukrotnie większą częstotliwością niż 60. I tutaj może być troszeczkę też problem, także nie robiłem takiego dochodzenia, czy ścianą jest sama 60, ale przypuszczam, że już tak naprawdę i tutaj jedno i drugie, tak. Ja przypuszczam, że jednak 60 będzie już. To już jest jednak dużo, nie? Nie? Co prawda są jakieś mity, że w tych kartach właśnie na Atari, że 120. nawet 120 czy 130, ale kurczę. Ale że to stabilnie te 120-130, czy po prostu raz się udało? Powiem tak, ja osobiście w to tak troszeczkę to tak traktuję, znaczy nie mówię, że to jest jakieś tam oszustwo czy coś, ale trochę z przymrużeniem oka, nie wiem, może i tak, ale... Widać tutaj po jednej rzeczy, że mamy rewizję szóstą i na przykład jedne chodzą na 100 MHz, drugie na 105, a tam to jest... A niektóre... tej samej rewizji. Tak, a niektóre na 95, nie? Jesteśmy na granicy tego. Tak, już czuć to. To może będzie 110, nie? Ale kurczę... Mamy tą samą, powiedzmy tutaj tą kartę testową, czyli jest ta sama karta, ten sam FPGA i tak dalej, wsadzamy jeden procesor dochodzi 105, a drugi 95, także widać, że ewidentnie od samego CPU zależy. też tutaj jest problem, nie? Także ale jest to, zobaczymy. nie oszukujmy się, to 50 MHz to jest na 100, więc... No tak. Ona to jest 100%, To tak o ponad jakbyś dzisiaj, 100%, wiesz, nie? PC-ta 4 GHz, Tak, Na 8, nie? GHz Tak. No tak. Że nie jest to mało, ale są ludzie oczywiście, a Szymon taki tylko dla mnie soft, żeby 1 MHz. Było to 106, a nie 105. Nie? I są naprawdę, gdzie nie oszukujmy się, nie będzie tego widać. No tak. Nawet nie wiem, czy z tych filmów się dało to. Nie, tutaj więcej na przykład da, nawet jeżeli powiedzmy tam przy okazji pracy właśnie nad tym nowym cache'em i nawet jeżeli się nie uda tej częstotliwości gdzieś tam pociągnąć wyżej,
Ale sama zmiana tego cache'u, to już tak wiem po jakichś analizach i tak dalej, że w niektórych przypadkach na pewno da powiedzmy więcej niż na przykład podniesienie częstotliwości o te 5 MHz, nie? Bo tutaj jednak dostęp właśnie do tej pamięci i no ten cache L2 to też już tak naprawdę druga wersja, ale od pierwszej wersji, która tam była robiona, tak naprawdę w założeniach jakoś tam nie różni się aż tak dużo, tylko bardziej tam był uporządkowany projekt i tak dalej. A trzecia wersja, która tam mi chodzi po głowie, no to ona faktycznie będzie troszeczkę sprytniejsza i ta latencja dla 60 się zmniejszy i to mówię, to da więcej niż podbicie na pewno częstotliwości o 5 MHz, nie? W wielu wypadkach. Może nie w benchmarku na Sysinfo, bo na przykład Sysinfo, ten kod, który tam tak naprawdę testuje tą prędkość, to on jest na tyle mały, że on cały wchodzi do cache'u. W ogóle Więc ten tutaj Sysinfo nawet to chyba jest fake ten najnowszy, bo tak wzrosły Może w tych tak, nie? wampirach. No oni tam, że tak powiem, robili pod siebie trochę ten tak, to benchmark, znaczy nie? moja teoria. No. Także Tak. to ja się nawet tam kiedy gdzieś tam na forum czy z tego śmiałem, mówię, dobra, spoko, mogę zaraz za chwilę zrobić sysinfo, że wyjdzie, że nasza karta jest szybsza niż kurczę i9 najnowsza, nie? Także to jak ten już Ale też miałem możemy taką sobie w pęcie teorię. nawet te paski narysować i to już trochę na tej zasadzie, nie? Ale nie, no mówimy jeszcze o wersjach Sysinfo, nawet tych, których nie były jeszcze czasów tam Commodora. upiększane, nie? No to tam ten kod testujący, on jest na tyle mały, że chyba nawet w 40 wydaje mi się, że chyba cały kod wchodzi do cache'u. Więc tam nawet jeżeli pamięć będzie bardzo wolna, to testy tego nie pokażą, nie? Ale już testy, na przykład w jakiejś tam speedzie, na przykład testy pamięci czy coś, to one już są coś w stanie powiedzieć. Tak. A jakieś tam już testy takie, że tak powiem, no z życia wzięte, czyli już jakaś tam konkretnie, nie wiem, jakiś tam Quake zapuszczony, czy czy Lightwave, jakieś tam renderowanie, bo to jednak już na większych tam blokach pamięci to operuje, więc ten dostęp do pamięci na pewno szybszy, jakieś tam wyniki troszeczkę sobie tam jeszcze podciągnie, nie? To co, mogę kolejne? Też Tak, możliwe, tak, że już że 4000 będzie FPGA, więcej cache'u w ogóle będzie miała, także tam... Tak, być może do tej wersji 4000 damy FPGA z tej samej serii, też RTX 7, ale troszeczkę wyższy tam numer, on wtedy RAMu wewnętrznego ma więcej. I na przykład tam być może tego cache'u L2 będzie nie 64, a 128 mega na przykład, nie? Kilo, nie mega. Fajnie by było, Fajnie żeby było było, mega, chciałem ale... powiedzieć. Dobra, Fajnie dobra, by się było. trochę rozpędziłem. Na ile to wpłynie, jak to dopiero... No, wyjdzie w Ciężko planie. powiedzieć, no, to, tak jak mówię, na niektóre rzeczy w ogóle nie wpłynie, nie? Ale fajnie, żeby a na było. niektóre może trochę wpłynie, a no tak. zobaczymy, nie? No to mam teraz kolejne pytanie, to takie trochę nawet bardziej od naszych widzów niż od nas. Ale zakładamy, że jeden z naszych widzów ma Amigę 1200 i planuje sobie ją rozbudować. I tak sobie myśli o czy tam Pistormie, czy o jakiejś innej karcie, czy ten. A jakbyście go przekonali, że musiałby postawić. Dlaczego miałby wybrać waszego warpa? Wampira Nie, czy no Pistorma? jak jest miłośnikiem sprzętu i rozbudowywania i tak dalej, to niech weźmie wszystko, niech weźmie i Pistorma, i Vampira, i Warpa, nie? To jest rozwiązanie. To tak. Nie, Czyli no tak worek szczerze- pieniędzy i tyle. No. Znaczy, nie no, ale tak trochę poważniej. Trochę poważniej, no to zależy kto Czego oczekuje. tak naprawdę właśnie czego oczekuje, nie? Bo jednemu wystarczy uruchomienie sobie na PC-cie WinUAE i tak naprawdę ma ten system, ma gry, ma tak naprawdę wszystko w pewnym sensie, tak, słupki wywalone w kosmos. Komuś może wystarczyć nie? sam fast. Komuś może wystarczyć 30. sam pas, komuś tego, nie? No z drugiej strony ktoś może, nie wiem, czy Vampira, czy Pistorma, bo tutaj ja bym to troszeczkę tak w jedną, Tak, w jedną rodzinę. stronę, bo tak naprawdę to i to jest emulacja, choć w przypadku Vampira też na czym innym to polega, tak? Bo Vampir jest jednak implementuje Tak to w hardware'owo. FPGA, Sprzętowo, hardware'owo, także tutaj nie do końca nawet czasami można to nazwać emulacją, to jest tak naprawdę implementacja w FPGA, reimplementacja, tak. Też ja jestem fanem akurat tego rozwiązania. Tak, także, no ale no, już powiedzmy, okej, i dla niektórych to na przykład jest w zupełności fajne i też ma super wyniki, fajnie to działa i w przypadku Pistorma, no to też te wyniki przecież prędkości, no to są naprawdę tam, kurczę, kosmos. Aczkolwiek, no tam też akurat w przypadku Pistorma dostęp do chipu na przykład, czy do płyty głównej jest troszeczkę wolniejszy, no bo to jednak musi przejść przez tego ARMA, jest mostek na płytę główną, no bo to już musi fizycznie pójść gdzieś tam na zewnątrz, nie? Jeżeli się odwołujemy na przykład do chip RAMu, czy do jakichś tam chipów na płycie głównej, nie? Ale teraz mam takie szalone pytanie. Bo tak mnie teraz olśniło, jak Ciebie słuchałem. Bo w tej Amidze nowej generacji masz ten chipset z Xorno, tak? Xena. Xena.
Czy dałoby radę według Was na przykład, żeby on odpowiadał za emulację chipsetów z starych Amig, albo ewentualnie dołożenie takiej karty, nie wiem, na PCI Express, która by była reimplementacją starej Amigi, czyli byłaby pełna zgodność nowej Amigi ze starą? Nawet emulator Pauli już by dużo dał według mnie, ale... Ale rozumiesz moją koncepcję. Ale tak, chodzi o Amigę NG, Tak, tak? tak. No do tej sam powiedzmy włożyłbyś na PCI emulator układów specjalizowanych, czy dałoby się coś takiego zrobić? Kurczę, wiesz, teoretycznie wszystko się da. Pytanie, na ile byłby sens, na ile to by faktycznie było zgodne, bo to też jest duży właśnie problem. Znaczy tutaj z adresowaniem Często, nie? tak trudno byłoby, bo tak tego nie widzę, ale... Czasami można niektóre, to ciężko mi powiedzieć, bo to już trochę nie nasza bajka, ale wiesz, niektóre rzeczy możesz przez MMU załatwić, nie? Że MMU możesz przeadresować sobie tak naprawdę, sobie Wszystko. wirtualną przestrzeń adresową stworzyć. Aczkolwiek to też to jakieś tam ograniczenia ma, także nie wiem, nie chcę kurczę gadać głupot, także Rozumiem. może Taka zamilknę, ciekawostka, ale teraz bo mnie to tak- nie jest, to już nie jest nasza To nawet wyskoczyłem poza nasza scenariusz. specjalizacja, nie? Ale... Rozumiem. Może Okej. kiedyś się trochę więcej pobawimy z tymi NG, Amigami, No to tak, coś jak będzie to można sobie więcej powiedzieć. poskładasz, Tak, być tak, może tak. też jakieś pomysły tam Może ciekawe. Tak, może tak. Ja w takim razie, bo wiadomo było, że ten odcinek będzie sprzętowy i taki musiał być, ale chcę trochę już teraz z innej beczki, żeby tam nasi widzowie cały czas nie słyszeli tylko o tych cache'ach, FPGA i tak dalej, więc chciałbym Przecież ja tutaj mogę coś słuchać cały bardziej dzień. takiego z naszego lokalnego rynku tutaj, z naszego rejonu, takie mam pytanie, że kiedyś Bydgoszcz Amigą stała, każdy pamięta choćby takie pismo jak Amigowiec, czy Świat Gier Komputerowych, był taki teleturniej na TVP3 z Amigami Nić Ariadny, była tutaj scena, pamiętam takie party chyba Gallowen czy coś, jak mnie pamięć nie myli. Jak myślicie, dlaczego obecnie prawie nic tu się nie dzieje? Istniały imprezy, nie wiem, w Gdańsku jak RetroComp, istnieją na południu Polski, czy na ścianie wschodniej. Czy nie rozważaliście może, żeby we współpracy z innymi amigowcami z regionu nie zrobić tutaj jakiejś fajniejszej imprezy, retro imprezy? Czy po prostu nie macie na to czasu? Bo coś by się przydało może tutaj rozruszać. Ja tak, my nawet tutaj mamy tu w Bydgoszczy właśnie kolegów, z którymi tam chodziliśmy do szkoły i muzykę tworzyli, dodałem i no, różnych grafików, ale A raczej powiedzmy od kwestii, nie wiem, organizacyjnej, jakiejś powiedzmy party i tak dalej, to też no, nigdy, że tak powiem, nie mieliśmy z tym styczności. To też się tak, wiesz, fajnie mówi, łatwo, a zorganizujemy sobie imprezę, Tak, nie? ja rozumiem. A tak naprawdę to szczególnie jeżeli byśmy myśleli o jakiejś takiej imprezie trochę poważniejszej i tak dalej, to jest kurczę i spora kasa i No, inwestycja, tak? No bo tak. ale to też trzeba mieć w tym trochę doświadczenia, nie? Dla mnie to jest w ogóle tak troszeczkę inna bajka, bo gdzieś tam na jakieś imprezy żeśmy czasami jeździli czy coś, ale ja to z natury to jestem takie zwierzę bardziej taki samotny Domata. kurczę wilk, tak? Gdzieś tam kurczę sobie, ja to się lubię zamknąć kurczę w pracowni i te swoje rzeczy jakieś tam dubać, to jest dla mnie taki podstawowy tryb Ale kurczę Szymon funkcjonowania. tutaj nie? może by zabłysnął. Szymon bardziej już No taki jest właśnie, kurczę tam. Szymon bardziej tutaj Szymon widzę bardziej, właśnie, tak. Wiesz, ty byś mógł tylko wpaść. Ja powiem, że... Ale coś tam było, nie? Coś takiego było. No to ja byłem tam, to byłeś ty chyba, ale to tam było 5-6 osób, to nie jest to, nie? Ja właśnie tak myślałem, że tam nie byłeś, ale byłeś. Tylko obawiam się, że to mogłoby się właśnie tak skończyć taką ilością. Nie? Nie. Wiesz, tak naprawdę właśnie, bo to się Rozmawialiśmy, bo dużo, trzymałem Warpa 1200, Też mówię, tam nie- 500 już było. nie mam doświadczenia. Poczekaj, Było super mało. A poza tym no, są teraz te imprezy w Polsce, które już mają swoją renomę i tak jakby no, historię. No i tam ludzie jednak ciągną. Zrobienie teraz coś na szybko, nie na szybko, tylko czegoś nowego. Nie no, to musiała być na pewno większa promocja niż tam, co było na rynku, ale jednak jest taka trochę czarna dziura, bo jest Jest. jakby Zgadzam wschodnia się. granica, Tak. Śląsk i Tak. potem nic. Na południu Polski no, trochę tego jest. No, ale tam No i kolega tutaj chciał. A dobrze mówisz, bo właśnie tak jak mówisz, wiesz, promocja i tak dalej. Dużo się rozbija też, no niestety, mimo wszystko o kasę, nie? Bo to by trzeba było, wiesz, z pompą trochę kurczę. Tak, że i żarcie. Zorganizować, i to, i ale tamto. i właśnie żarcie, ale też i miejsce. wciągnąć trochę, wiesz, w to kurczę ludzi z jakiejś tam Żeby powiedzmy też promocja sceny i była. tak dalej. Mhm. I naprawdę tak, no... Żeby coś tam się też działo, nie? Tak, że tak, tak, staną tak, i tak, będą tak. patrzeć na No, siebie. no. Nie? Myśmy też kiedyś pojechaliśmy, jakaś miała... Catering z piły na przykład, tak. Tak, Też no, miała ale być wiesz, inny- sama magia Warp, to już trochę by No ludzi tak, przyciągnęło, no tak. nie? Jakaś Że impreza byle kiedyś- chłopek, roztropek tego nie organizuje. No Impreza kiedyś jakaś tam była niby w Toruniu i tak dalej, to pamiętasz, żeśmy pojechali, kurczę,
kurczę, jakiś Ani wiesz, monitor. bar, ale normalnie wiesz, ciaśniej niż tutaj i tam kurczę, nie wiem, z 10 osób może i jakieś tam kurczę partie miało być amigowe, nie? Żeśmy pojechali, wypiliśmy po piwie tak naprawdę, chwilę tam żeśmy tam Nie, bo słowo tutaj- zamienili, żeśmy pojechali. Bo to jest A kurczę jest, tego. tam jest dziura. Ale z kolei wiesz, wynająć kurczę dobry obiekt i tak dalej, to jest wszystko kurczę Kasa. konkretna Ale naprawdę też kasa, uważam, nie? że nawet jak zakładając, że mamy obiekt i powiedzmy, że nawet nie wiem, przez nasz kanał byśmy coś powiedzmy zareklamowali i tak dalej, czyli tutaj jakby widzę to, ale z drugiej strony to musi być tak przemyślane, że na przykład o godzinie takiej pokaz tego, co coś musi się dziać. Cały A nie, że plan, wchodzimy- scenariusz no, musi oczywiście, być nie? Musi program, być scenariusz jakiś nie? taki Ale wiesz, no, atrakcji, które bo tam tak będą. Patrzę, twój bardziej region już w Poznaniu też chyba była jakaś tam Amiwigilia kiedyś czy coś, ale teraz też tam już nic Też nie ma, już nie? nic. Weź zobacz na przykład, No. tak wiesz, tak na przykładzie spojrzeć tego Amiga Event w Niemczech, nie? Ale to jest, wiesz, cała jakaś tam agenda i tak dalej ułożone. No, ale z drugiej strony to też topnieje. pościągani ludzie też, kurczę, i wiesz, bo to tam i ściągną Dave'a zawsze, który coś tam pogra, pogada, pośmieje się, piwo wypije, tego, no tam No no, tak jak trochę u nas ludzi na jednak Pixel zawsze, Heaven, wiesz, nie? trochę poopowiadają o tych Ale całych tam, podejrzewam, kurczę, że jakbyście byli wy, by się udało ściągnąć powiedzmy takiego Marka Pampucha, No. i to Szymona wiara by to Latowskiego, trwała. tak, No. Taką No, na śmietanę. pewno, no, tylko doświadczenia rzeczywiście w organizowaniu imprez. Ja bym się osobiście, z uwagi właśnie na brak doświadczenia i tak dalej, nawet pomijając kasę, to ja bym się bał podjąć organizacji czegoś Ja bym się takiego. właśnie podjął, tylko ja bym się bał kasy. No słuchaj, to jak ja będę miał kasę, To ja się proszę do podejmę. ciebie. No to jest, I okej. widzisz, plan jest. No. Ale miło by było na pewno. No, Tak, byłoby tak, fajnie. Imprezę na przykład na 50-100 osób, No. coś pięknego. Tak jak byliśmy na Interach, to przecież... Ale też właśnie tu No na jeszcze... pewno, Intel ja myślę, że to już chyba na tym afterparty u Ciebie w piwnicy to jeszcze poopowiadasz te anegdoty z tych Inteli. No. Ale powiem Ale Wam tam- jeszcze tylko, bo chciałem tutaj 3 razy już wejść w zdanie, że nawet ten Ami West też topnieje i to widać i wydaje mi się, że tak jak Ty wspomniałeś o Pixel Heaven, bo Pixel Heaven nie jest amigową, jakby, to jest tylko retro, tak? Czyli Amiga oczywiście się tam wlicza, ale to jest retro ogólne i wydaje mi się, że chyba jakby tego nie można pominąć, że to trzeba byłoby jakoś retro zrobić, że Amiga tak. już na tyle nie jest... Stricte sama Amiga to może być nie za mało. trzeba by tu pewnie wpuszczać Tak. atarowców. Atarowców z węglem. Tak. Ale to wtedy to wojna, czy... No tak, no, pewnie popijemy, to koszulki pozdzieramy i Galafen. Walki w Kiślu na przykład, nie? Znaczy, tak jak byliśmy, ja pamiętam na Intelu, no to było konkurencja łamanie płyty peseta na czas. O, No tak. Ręce od krwi, bo to te piny normalnie tam ginali, no to było... ale zobaczcie, no, Dzisiaj by to nie przeszło, już by Ale- Rzucanie komputerem na odległość. Też, no. ja się dzisiaj nabijam strasznie z tego, jakby byliśmy wtedy zafascynowani. Amiga to była taka jakby wiara, nie? To było... Tak, To była religia sekta trochę, taka, nie? no, religia taka, No, no. trochę tak. I dzisiaj strasznie mi jest przykro z tego powodu, że to takie, Ja pamiętam, takie jak plany gościu małostkowe, w ogóle głupie, nie? Gościu wyskoczył, że głupi amigowcy, od razu pomidorem, pamiętam, no co takiego. Nie, to, ale zawsze były te wojny, no. Ale widzisz, zrobiliśmy chyba podejrzewam w 3. odcinku czy 4. Porównanie możliwości Amigi PC. kontra PC tam z lat 90. z pierwszej połowy. Mhm. Jak gorąco było w komentarzach. Ojej. Jeszcze dzisiaj po Do 30 dzisiaj. latach. Do dzisiaj. No. Wiesz, ten taki amigową, tą taką, to sekciarstwo amigowe, jeżeli mogę tak nazwać, to troszeczkę napędzało moim zdaniem, przynajmniej wydaje mi się w moim przypadku, fakt, że Amiga była takim komputerem mocno niedocenianym, szczególnie u nas. Bo jeżeli wiesz, my żeśmy na Amidze właśnie i te układy jakieś tam elektroniczne zrobili, Szymon projektował płytki, ja się tam z tą grafiką bawiłem, też programowanie i tak dalej. A ktoś, wiesz, spotykałeś gościa, Ja on grał we Franco. jeżeli on na przykład tam, nie wiem, miał po prostu peseta czy coś, spoko, ja tam nigdy nie byłem taki, żeby tego. Ale jak ktoś mnie zaczął, wiesz, gadać jakieś głupoty, to że zabawka. zabawka do gier, Tak. tam kurczę tego, I to to mnie to wkurzało. zaraz kurczę gól strzelał, nie? I Ale to, ja jeszcze to dołożyłbym do napędzało tego, trochę, nie? że tu zgadzam się z Tobą, ale ja bym jeszcze dołożył jedną rzecz, że przynajmniej jak ja analizowałem ten temat, bo też go analizowałem się w głowie, że to też wynikało z tego, że byliśmy gówniarzami. Sami sobie za swoje pieniądze tego nie kupowaliśmy, tylko jak zwykle rodziców musieliśmy jakby prosić o to. No i w końcu jak już to coś mieliśmy, to łączyliśmy się w taką grupę, że kolega też miał, no to już ten. I tu się robiły takie jakby grupki pod grupki. Trochę tak, nie? I ci pecetowcy, bo rodzice im kupili i każdy udowadniał, że nie no, moje jest lepsze niż twoje, Ja przecież moje to- jest mojsze niż Ja twoje. przecież nie? kurczę jak mnie nauczyciel informatyki w
szkole wkurzył, bo tam właśnie też twierdził, że to zabawka i tak dalej, to kurczę spakowałem całą Amigę, monitor, kurczę wszystko i mu na lekcję kurczę tego i mu pokazałem, kurczę i do tych PC-ów, które tam na pracowni były, Jaka to reakcja? kurczę pozamiatało, nie? Nie no, szczena mu tam trochę spadła, Ale nie? Bo... przyznał się do błędu? Nie, no bez przesady, nie wymaga jej, wiesz, nie wiadomo ile, nie? Dobra panowie, żeby już tak powolutku zjeżdżać, bo fajnie się tu gada, ja w ogóle chyba tu zostanę u Ciebie, Szymon, jeszcze z 2 tygodnie, więc długo będę składał ten odcinek. Dasz mu do lutowania karty, kurczę, Tak, niech tak, wiesz. tak. Ale co byście chcieli powiedzieć naszym widzom Na koniec. na koniec? Kurczę, no wytrwałości w tym, to tak naprawdę to śmietanka ta amigowa została. Młodych trochę też przychodzi, ale jest to mało. No, kurczę, cieszyć się tym sprzętem, kupować, bo no dzisiaj to tak możemy sobie, załóżmy, to też drogie, ale pozwolić na zakup tego, włączenie tych starych gier. Ja wiem, że jest technologia W nowa. granicach oczywiście też jakiś tam, Tak, wiadomo, oczywiście, zawsze, nie? No, bo to też to był problem. Na przykład, Kiedyś mieliśmy problem, bo rodzice, a teraz problem. Ale też nawet te gry, grywalność tych gier, ja nie wiem, czy pamiętacie, się szło do kogoś i kolejka była, jeden dzieciak za drugim i ten planszę, a dzisiaj włączasz grę, którą musisz grać tam w kilka miesięcy, załóżmy, tak w fabułę pociągniętą. Także Jak się słucha tych podcastów właśnie o grach, że nie, ja jestem dopiero na początku, tam bardzo Po 100 Gate'a, godzinach grania. 150 godzin mam. cierpliwości w czekaniu na nasze produkty, bo no niestety, no trzeba, ja wiem, że na przykład mówiłem... Uważam, że szybko dowozicie. Nie, ale teraz miały być na święta, no niestety, wszystko Nie tego lada Są chwila robione będą. już lada moment, będą wysyłki, ale Następne, jak ktoś niestety, będą nie? to oczywiście będzie, także to nie tak, że ktoś zamówi jedną kartę i ja zaraz jedną idę montować, bo my to będziemy robili jakimiś tam pakietami. Także może być czasami, że ktoś poczeka nawet pół roku, a może i dłużej, jeżeli dana partia już się skończy. Mam nadzieję, że to nie będzie dłużej, no ale No ja też tak, no także robimy cierpliwości. co możemy, nie? No i rozwijamy też soft, także... Tutaj też, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie update'ów i tak dalej, no ja też bym chciał, żeby to wszystko, wiesz, najlepiej od razu wszystko tam było i te achi i tak dalej i ten, ale no... To może użyjemy tego zderzacza fadową w przyszłość, weźmiemy już do Jak roboty. tylko go odpalimy, nie, Dobra, to na pewno użyjemy. A tak, no to jedyne, no, co jest fajnie, co już widać, bo tak jak tutaj i kolega wspominał, że no, też było trochę gdzieś tam w historii projektów, że okej, miały być gruszki na wierzbie, a tak naprawdę nie było nic. Tutaj powoli, bo powoli, ale mam nadzieję, że no jednak dowozimy to, co żeśmy Jasne. tam starali się obiecać, że już tam wcześniej nie było obsługi sieci, nie było, kurczę, tam butowania z karty SD i tak dalej, a teraz to wszystko już tam, powiedzmy, zaczyna sukcesywnie, powolutku, ale jednak pojawia się, nie? Także bardziej właśnie też staramy się, bo są jakieś pomysły, właśnie żeście się pytali o te karty jakieś tam PowerPC czy coś, no też nie chcemy wejść w taką pułapkę, żeby, kurczę, robić 100 rzeczy na raz i tak naprawdę nie zrobimy Żadnej wtedy nie nic, skończy. nie? Skończyć, jasne. Także chcemy właśnie, żeby te karty, żeby dobrze były sprawdzone, żeby one były stabilne, żeby od strony oprogramowania właśnie, zresztą też no, bardzo dużo ludzi gdzieś tam z tego świadka amigowego, no też nam pomaga trochę w sensie takim, że nie wiem, bo czasami poprawka, jakaś tam zrobić poprawkę, to jest, teoretycznie to mogą być na przykład 2 linijki kodu, ale czasami wyizolować jakiś błąd, znaleźć go, w jakich on na przykład warunkach występuje, to jest na przykład no, bardzo dużo i gdzieś tam niektórzy koledzy, tak jak tam powiedzmy Grzegorz czy ten, no czy Piotr, czy ten, to nam czasami potrafią naprawdę dużo fajnej roboty zrobić, że na przykład powie, ale słuchaj, no robię tam dokładnie to i to. I na przykład jakiś tam występuje błąd, nie? W tym momencie jestem w stanie to sobie dokładnie odtworzyć i w tym momencie, no możemy jakąś tam poprawkę na przykład wtedy zrobić i dzięki temu też ten zaraz się projekt pożegnamy, jest. ale wiesz, zawsze każda wypowiedź ująć pytanie. Jeszcze chciałem podziękować tym, którzy z nami współpracują, no bo my też nie mamy całego sprzętu tutaj. Ja na przykład w ogóle nie mam Amigi CD32, poprosiłem kolegę, proszę bardzo, przysyła mi, mogę na tym testować. Nie możemy wszystkiego przetestować. Teraz na pewno troszeczkę karty ZODO będziemy musieli pożyczyć, żeby sprawdzić właśnie tego Warpa 4060, żeby zobaczyć, bo teraz mamy jakiś tam ten mostek na PCI, a mam kartę na USB, którą żeśmy notabene w prezencie dostali na Amiga Event.
i się bardzo przydała ta karta, bo chociaż mamy właśnie jakąś kartę na Zodro, żeby to sobie potestować, no ale żeby to dobrze sprawdzić, to tych kart musimy przynajmniej, no Jasne. oczywiście no im więcej. I tutaj też nawiążę do tematu, bo dużo ludzi by chciało być beta testerami czy coś w tym No stylu. właśnie chciałem Ja- o to zapytać. tak, Czy ale- macie jakąś swoją beta listę? Nie, ale ja już... Raczej wąskie grono po prostu. Tak, a poza tym odpowiem jeszcze na jedną rzecz, bo ktoś się na przykład pyta, on by mógł być testerem. Co z tego, jeżeli my mu wyślemy kartę i on powie, słuchaj, w tej konfiguracji mi nie działa. No i co my mamy wtedy zrobić? To nie ma takiej możliwości, że aha, nie działa, to my tu coś poprawimy. Nie, ten sprzęt musi być u nas, żeby to fizycznie po prostu pomierzyć, nie wiem, miernikami, analizatorami i wtedy tak naprawdę możemy to naprawić. Ale jeżeli my wyślemy komuś kartę i on powie, nie działa, to dla nas jest... Znaczy nie oszukujmy się, też część ludzi, którzy powiedzmy proponują nawet pomoc, znaczy nie, no to jest fajne i jak najbardziej, ale część ludzi naprawdę sobie też nie do końca zdaje sprawę z tego, Jak testować? co to znaczy być testerem, No, nie? no, no. Bo to Jak nie jest to, że testować? wsadzisz, Że nie działa, o nie nie fajnie, działa, albo no, tu się no. zawiesiło, nie? To właśnie chodzi o to, żeby Żeby ktoś on naprawdę dał wyniki tych swoich testów. dosyć dużą wiedzę trzeba czasami mieć właśnie, żeby dokładnie wyizolować. Zdecydowanie. No, bo okej. tester polega na tym, że ci zgłasza, że nie działa, tylko że zgłasza, że nie działa w Jakiej tym i w tym. konkretnej- w Jakie tym- kroki, żeby odtworzyć tą i daną sytuację. Dokładnie tak, tak, Mhm. tak. Czy w Amidze 3000 Tower to działa? Nie mamy takiej Amigi. No, kupowanie dzisiaj pewnie Amigi, nie wiem ile, 10 000 albo 20 pewnie kosztuje, po to, żeby ją tylko sprawdzić i powiedzieć, tak, no to nie, no nas na to nie stać, nie? Ale dziękujemy za właśnie przysyłanie kart. Oczywiście wszystko oddajemy, odsyłamy, wtedy mamy taką możliwość rzeczywiście tego przetestowania. Bo były zapytania nawet takie, czy to działa z tym Z mediatorem. nie, ale z tą do wideo, montażu. Aha, Casablanca? z videotosterem. Ojeju. No tak, ale nie, no tak, ale ktoś się pyta, czy to działa. No, naprawdę, Kupić dzisiaj dzięki, że videotostera działającego to jest duże wyzwanie. nie? dużo firm, dużo ludzi mówi, porównuje nas z Phase 5, może oni to mieli na zapleczu takie rzeczy, ale my nie mamy, no mamy jakieś ograniczenia, mamy kilka 1200, kilka 500, 4000 nawet nie mamy obudowy. Głównie się na tym skupiało, nie? To też jest różnica. To była Ale inna dla was działalność. Ale- to jest zupełnie inne czasy. Ale ci, nie? co pomagają, wysyłają i im też szczerze dziękujemy. No dobra, to co? Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dzięki. No trzymajcie się. Hej. Trzymajcie się, hej, pozdrawiamy. Poważna sprawa. Jak do banku szwajcarskiego. Jak Kramer. Pan Werner. Kramer! Słynny magnetofon. 500 mini, zasilacz 600 też tutaj, tak. Czekaj. Tak, akurat sam sobie robiłem, bo nie miałem tego, nie? Pudło? A te skrzynie to skąd? Zamawiałeś Nie, skądś? kupowałem gdzieś tak się pojawiły na Allegro, wiesz? Aha. Też taka skrzynka. Tylko na druki sobie robiłeś po prostu. Nie, taka, Nie, no taka już była. z nadrukiem. Tak, Tak? była, tak. I te też są frezowane. O! Zobacz, bajka. Ta i słynna Magic. Magic. 1200. Taką mieliśmy. No Tu mieliśmy. jest to, co... Nie, nawet tego jeszcze nie wyjmowałem, powiem wam. Dobrze jest w środku. No, trochę gierek jakichś tam oryginałów. Aczkolwiek to kupiłem. Ten Ryzen tu nie pasuje pod tym Amigaos, ale zaraz możesz mi zdjęcia robić. No tam Mac Mini tam pierwszej generacji, Commodore 128, replika stacji 1581. I ona jest w drukarce 3D? Tak, to Ten drukowałem, no. Commodore trochę podobny do 1000, nie? No Tak, to tak, wiadomo, no. Pi, Raspberry Pi. Raspberry Pi 400, Wampirek sobie leży, no, dyskierki oczywiście do tego, wszystkie stacje po kolei. Dwustronna do Commodorka to jest 1571, czyli taka sama jak tutaj dwustronna.
Ona dwie strony od razu, dwie głowice miała. 1541. Ale też jest klasyk. 1540 najstarsza, a 1541 mam też tutaj tą, no, tą małą. Aha, aha. Tą małą, nie? Tu mam też właśnie rzeczy jakieś też długich. Tak, tam pierdoły. Będą. Nie, joysticki są chyba tam. Tak. Też jeszcze trochę tego mam. No i master tutaj na pół. Też patrz, masz. Tak, tak. I to jest właśnie to, o czym Tobie opowiadałem. Tu też jest takie czwórka. Tak, tak, tak. I to jest Amiga 4000, a nie 3000. Nie, od razu składałem dla Andrzeja i właśnie. Ja jak robię to od razu. Podwójnie. Podwójnie. No to nie będziemy się bawić. No, A już teraz. no i to jest rewelacja. Takie coś bym chciał właśnie mieć, nie? Tu Joye. O, tutaj masz jeszcze parę rzeczy. Czapeczkę właśnie, bo ja tam byłem. Ktoś jeszcze czapeczki. No ja nie miałem. kolega. No to sobie zrobimy ten. Wejście, dzięki. Na ten. No. To chciał już ode mnie kupić, ale no niestety. A. Nie, bo ja tam tą 600 dostałem i tak mówię, kurde, by się przydało, nie? Parę, nie? Mat kurde nowy kiedyś. Takie, wiecie. Kurde, mój ulubiony joystick z dzieciństwa. Ten. No, ja go uwielbiałem, nie? Twarde były. Ja tam Ale nie jak- ten, co masz w salonie. Nie, dla mnie to był jednak Ten, najlepszy. ten Ten jest- był. Tak, tak. To jest drugi. Dla mnie To ten. jest Tego też petarda. mam, no. Petarda. Bardzo podobny jest ten, nie? On troszeczkę design. On nigdy, ale ten nigdy też. mi się nie zepsuł, nie? A ja Tak, te się nie zepsuły. No. Ja wiem o tym. Ale one były tak sztywne, że Ale no, nie mi można pasowało. było rękę połamać sobie na O, Amiga Future. Tu jest też 500, 1200 włożone, bo to tak wiecie, no muszę gdzieś tu włożyć tą kartę, tu włożyć tą. Tu jest też RE 4000, nie? O. Ta niebieska co tutaj. Też druga. Tylko muszę chipy wlutować na stałe. Dziękujemy za wsparcie na Patronite.